Witam serdecznie. Jeszcze przywitam się z widzami. Któż tu mamy? Mam tutaj Saralne oraz Shana 666. Witam serdecznie. Dobry wieczór. Witamy po długiej przerwie na moim kanale Twitch, gdzie nic się za bardzo nie działo przez ostatnie tygodnie, poza paroma streamami z gierek wideo. Ja jestem Żuraw, a to są moi dzisiejsi, a właściwie moje graczki dzisiejsze, ponieważ mamy pełny babski skład, jak się same nazwały, babska apokalipsa, więc zgodnie z kolejnością mamy Matsu, cosplayerkę Matsu. Chyba nie wiem, czy wszystkie jesteście cosplayerkami, czy któraś nie jest? No ja nie Tylko jestem. dwie. Aha, tylko dwie cosplayerki. Drugą cosplayerką jest Yassamet. Standardowo z zębatki od Aronda. Pozdrawiamy też. Matsu też jest cosplayerką, jak już wcześniej wspominałem, ma swojego Instagrama, Yassamet też. Jak film będzie na YouTubie, to wrzucę linki do ich Instagramów. Kolejną graczką jest DG i na końcu jest Olszyn, która też ma Instagrama, ale bardziej chyba zajmuje się rysowaniem niż... Tak? I zdjęciami. I zdjęciami. Dobrze, i zanim przejdziemy do dzisiejszej sesji, to bym chciał, żebyś już teraz opowiedziały mi po kolei o postaciach, w które się będziecie wcielać i które zagracie, ponieważ później już jak zaczniemy na to tak średnio będzie miejsce. Matsu, kim dzisiaj będziesz grać? Swoim kompletnym przeciwieństwem. Mariola Dziurawiec, dzień dobry. Najważniejsza rzecz, myślę, że na zabój zakochana w Valentym. Nie widzi kompletnie nic poza tym. Nie myśli. Niestety. A jak wygląda? Ładna blondynka. Raczej myślę, że wygląda na młodszą niż chyba jest. Nie wiem. Streśmy to do tego. Dobrze. Jas też będzie w sumie grać trochę takim swoim przeciwieństwem, ale przede wszystkim względem wieku, ponieważ Pani Jadzia skończyła już, moi drodzy, 50 lat. Pani Jadzia mimo wszystko nie zachowuje się, jakby skończyła 50 lat i zbliżała jej się emerytura. Wręcz przeciwnie. Pani Jadzia jest prawdopodobnie najbardziej charyzmatyczną osobą w tej wiosce. Co więcej, wymaga to od niej profil zawodowy, bo jako jedyna w tej wiosce prowadzi coś takiego jak sklep ogólnospożywczy, czyli prawdopodobnie najważniejszą instytucję w wiosce. Nie to, co ma wójt, swój dom i tak zwany urząd. Nie. Sklep jest najważniejszy w tej wiosce. Ta wioska nie jest aż taka duża, żeby miała swojego wójta. Pani Jadzia jest średniego wzrostu, bym powiedziała. Ma fryzurę, ma rude włosy, naturalnie rude i ma tak zwaną trwałą, tak na zasadzie jak się ułożyło, tak jest. Robi jakiś tam makijaż, trochę już jej zmarszczki wychodzą, ale ona twierdzi, że wygląda młodo. To, że nie wygląda, to inna kwestia. Dobrze, DG. Piotr Niemiec, milicjant, tak naprawdę gardzi komunistami i wszystkim, co jest związane z komuną. Syn byłego członka Armii Krajowej, więc ojciec wparł mu bardzo mocno podstawy patriotyczne oraz niechęć do komunizmu. Dorabia sobie jako pędzący bimber w tej wiosce i sprzedający go współpracy z panią Jadzią, która oczywiście swój procent od każdej sprzedaży dostaje i zawsze ma możliwość, żeby spróbować jakichś nowych smaków. Jest również stałym dostawcą Walentego, dostarcza mu różne procenty niezbędne do twórczości artystycznej. Dość wysoki, 1,78 m, lat 30. Dobrze, czyli jesteś milicjantem, tak? Milicjantem w służbie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. I na końcu Olszyn, w kogo się wcielasz? No to wcielam się w cudownego, uroczego, pięknego blond chłoptasia, odpowiednik perelowski bananowego dziecka, którego niestety stary polityk, który jest potocznie nazywany jego ojcem, który nie jest zbyt dumny z syna, stwierdzającego, że on nie pójdzie w ślady ojca. On zostanie artystą. On z tego nie jest stary nie jest totalnie dumny, więc stwierdził, że trzeba się syna pozbyć. Pozbył się w taki sposób, że stwierdził, że dziecko moje drogie, kochane, lepiej ci się będzie tworzyć na wsi, w twojej samotni, cudownej. W ten sposób kupił mu właśnie domek na jakimś totalnym zadupiu, którego Waluś biedny nazwy nawet napisać dobrze nie potrafi. Co jakiś czas sobie do tej swojej cudownej wioseczki sprowadza swoich znajomych, sprowadza urocze dziewczyny z wioseczki, jak wiemy, sprowadza chociażby taką Mariolkę, idzie sobie do cudownego pana milicjanta, powiemy jakie trunki, czasami nawet zaproszą panią Jadzię, chociaż pani Jadzia pewnie nie jest zbyt chętna na artystyczne wieczorki przy szklaneczce, ale tak się sobie właśnie żyje na tym swoim zadupiu radośnie, no.
Dobrze, na ekranie macie artworka właśnie Marioli Dziurawiec. Zaraz wam pokażę panią Jadzie. Teraz pani Jadzia ląduje na tapecie. Pani Jadzia też się tak prezentuje godnie. Pokażę wam jeszcze Piotra Niemca. I na końcu artwork wybrany przez gracza naszego artysty Walentego. To są postaci dzisiejszego komediodramatu lub groteskowego horroru. się tego dowiemy dzisiaj. W każdym razie w co gramy dzisiaj? Gramy w niewielką gierkę o nazwie Cthulhu Dark, która nie wiem, czy będzie dobrze pasować do tego, co tu się będzie działo, ale wybrałem ją z racji tego, że ma dosyć prostą i łatwą w ogarnięciu mechanikę, co sprawi, że nie będziemy musieli się przejmować jakimiś większymi cyferkami, tylko albo coś wychodzi, albo nie, a w tej grze właściwie zawsze wychodzi, tylko czasami lepiej, czasami gorzej, a jak i wyjdzie za dobrze, to też nie zawsze jest dobrze, bo dzieją się rzeczy dziwne, niezwykłe, straszne lub śmieszne. Z tym różnie bywa. W każdym razie, początek lat 70. Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, niewielka wieś Chlewniki. Pośrodku zupełnie niczego, z daleka od jakichś większych aglomeracji miejskich. Najbliższa, większa miejscowość Kopydłowo jest czymś w rodzaju niewielkiego miasteczka, tylko że bez praw miejskich, albo nieco większej, bardziej zurbanizowanej wsi, gdzie Piotrek pełni swoją służbę w lokalnym posterunku pod nadzorem komendanta Stachurskiego. Początek lat 70. Rok temu, może nieco więcej, Edward Gierek przejął funkcję pierwszego sekretarza PZPR-u, czyli Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Został pierwszym sekretarzem, czyli takim przywódcą PRL-u. Czasy na razie jeszcze jego złotej ery, jego działalności, kiedy dopiero zaczynał zaciągać ogromne długi, które później czkawko będą odbijać się aż do czasów współczesnych. Jedzenie ciągle jeszcze nie jest na kartki. Jeszcze wiele rzeczy można za te zarobione ciężko pieniądze kupić. Jeszcze jest, powiedzmy, złoty etap gierkowskiej ery, która później poszła sobie gdzieś. Bardzo szybko zresztą. I mamy piątkowy wieczór. Powiedzmy, że pory raczej przesilenia jakiegoś wiosenno-letniego. Kończy się praca powoli w lokalnym sklepiku w Chlewnikach, jedynym właściwie takim miejscu, gdzie urzęduje pani Jadzia. Tuż przed zamknięciem do sklepu zajeżdża samochód. Już z daleka słychać warkot silnika. Pod sklep zajeżdża auto. Wołga. Klasyczny radziecki samochód, z którego wysiada nieznajomy mężczyzna, całkiem taki postawny, który rzuca pod nogi zużytą paczkę po papierosach i poprawiając przyciemniane okulary już powoli taką szarzejącą porą dnia, wspina się po kilku schodkach do sklepiku i pani Jadzia widzi właśnie jak w drzwiach mija się z ostatnim klientem, z takim lokalnym pijaczkiem Wiesiem, który jak zwykle brał sobie coś tam na zeszyt, żeby zaprawić sobie, żeby sobie umilić piątkowy okres po pracy w lokalnym PGR-ze. I mężczyzna mija się z tym pijaczkiem, nawet na niego nie spogląda, tylko podchodzi do lady, lekko się uśmiecha do pani Jadzi i rzuca paczkę sportów, pół litra żytniej i kilo swojskiej. Jest to obcy facet, nie znasz go, widzisz go pierwszy raz w tej wsi. Cholera, przyjeżdżają już po rozliczeniu i jeszcze czegoś chcą. Żytnia, tak? Masz pan. Paczka czego? Sportów, papierosy takie. Dobra, masz. Wyłożyła mu co trzeba, to przemyślała chwilę. W tym momencie 50 zł. Weź to z miasta, żeś przyjechał, czy aż z samej Ameryki, patrząc po tych okularach? Mężczyzna tak wyciągnął portfel, wyciąga odlicza tą kwotę, kładzie tak na stole, wsadza sobie za połę marynarki flaszkę, kiełbasę bierze pod pachę, paczkę tych sportów w dłoń i tak chce już odchodzić jakby od lady bez opowiadania się, ale tak przystaje na chwilę z miasta. To uważaj tu młody, żeby ci tego pięknego samochodziku nie porozbijali. Zaśmiał się tylko i wychodzi ze sklepu. Widzisz, że przekłada sobie tak papierosy, żeby znalazły się wygodnie w jego ręce, otwiera szybko paczkę, wsadza, paczkę do buzi, wyciąga jednego papierosa i potem odpala taką zapalniczką starą, benzynową.
stoi na chwilę na schodach twojego sklepiku, zaciągając się głęboko papierosem i tak odbija ci jego sylwetka na tle tego zachodzącego słońca. Wypuszcza chmurę dymu. Romantycznie. Wypuszcza chmurę dymu i schodzi po tych schodkach i idzie wrzuca na siedzenie ten papier z kiełbachą, siada, otwiera drzwiczki, siada do swojej wołgi, wypuszcza jeszcze przez otwartą szybę chmurę papierosowego dymu, słyszysz odpalenie silnika, taki głośniejszy warkot i samochód odjeżdża. Jadzia sobie jeszcze spojrzy, gdzie dokładnie ten samochód odjeżdża. Bo może i facet twierdził, że ma look amerykański, ale wołgą to tylko Ruscy jeżdżą, więc to trzeba uważać na tego typa. No, znaczy nie mówił z rosyjskim akcentem, brzmiał jak rodowity Polak, tak? To jeszcze gorzej. A wiesz co, facet wjedzie tak jakby w kierunku wyjazdu na Kopydłowo i taki tam, gdzie jest też stary PGR. Ale taki PGR jeszcze zbudowany za czasów Bieruta, który już dzisiaj troszeczkę podupada, ale jeszcze nadal tam funkcjonuje i nadzorowany jest przez agronoma Stanisława Tuckiego. A są jakieś ploty, że tak za bardzo to tam pensji nie wypłacają, że jakieś tam problemy niby mają? Nie, no pensje jeszcze wypłacają, wiadomo, nie są jakieś to duże pieniądze, ale wypłacają tam część jakichś miejscowych, tam sobie dorabia, pracuje. Natomiast gdzieś tam słyszała dzisiaj chyba rano któraś z wiejskich plotkarek podczas zakupów porannych chwaliła się, że ponoć sołtys Henryk wcisło lata jak poparzony, bo ponoć dowiedział się, dostał pocztę z wojewódzkiego jakiegoś miasta w pobliżu, że szykuje się w poniedziałek rano wizytacja z samej góry, bo jakiś dygnitarz z PZPR-u ma przyjechać i wizytować właśnie PGR. Wie, ruski! Do samej Moskwy jeszcze doniesie, o naszych chlewnikach. Skurwysyn! Tak, tak. Na zapleczu już skitrało cię towarzystwo. Więc jeszcze tylko wystawiasz głowę na zewnątrz sklepiku, rozglądasz się, czy aby na pewno nie ma jeszcze jakiegoś kolejnego, ostatniego klienta. Walek, jak już tam leżysz na tej wódce, to weź pozamiataj. Jeszcze nie leżę. To bardziej pozamiataj. To jednak leżę w takim wypadku. Piotrek, weź go tam kopnij w dupę, żeby się ruszył do roboty. Pani Jadzie, to jest taki lej, że przecież to się nie ruszy, choćby to z kaczem pchali. I wasza cała pozostała trójka jest już na zapleczu, standardowo. Trzeba wypróbować kolejną porcję produkcji rękopisów Piotra. Zapraszamy. Czym chata bogata? Co robicie, kiedy sklep pod nadzorem pani Jadzi przejdzie w tryb po zamknięciu i po pracy? Słuchaj, nie żeby to był jakiś wielki tryb. Przekręca się kluczyk, sprawdza się, czy kasa się zgadza i się wychodzi, pozamiata się rano. Piotr, to wy tak jeszcze na skutek tej wizyty tamtego faceta, to tak się zastanawiał, czy coś tam mówili o zwiększeniu ochrony, jakichś dodatkowych patrolek czy coś, no bo w końcu jak wizytacja, to z najbliższego tutaj posterunku by przysłali ludzi. Tylko jest, Piotrek jeszcze o tym nie wie. Lizi, Piotrek jeszcze o tym nie wie, pamiętaj. Jeszcze nie wie. Myśmy nie rozmawiali jeszcze o tym. Dla ciebie to był jakiś obcy facet, który przyjechał. Znaczy się, dobra, myślałam, że to było widać, to nie. Po prostu no co, no Piotrek wyjmuje po prostu kolejną czystą szklaneczkę, przeciera ją tak jeszcze. Pani Jadziu, dla pani pierwsza kolejka. Może przejdźmy do Walka, zanim faktycznie się tu rozłoży i jak dostawca przyjedzie rano, to trzeba będzie go wyciągać za nogi i wywalić na trawnik. Ja mam bardzo mocną głowę, ja sobie radzę. Wiemy, z kim jest gorzej zawsze. Słuchaj, Walek, ja wiem, że twoja dziunia pierwsza odpada zawsze, ale ty też takiej mocnej głowy znowu nie masz, ziomek. Po drugiej flaszce zwykle chodzisz krzywo. Żeby tylko Ale chodzę. A przy trzeciej salutujesz. No cóż, ale do domu docieram zawsze. Nie zawsze pamiętam, ale zawsze docieram. Nie zawsze swojego. I nie zawsze na dwóch nogach. Śpię pod dachem, nic więcej się nie liczy. Dobra, idziemy, bo nas noc zostanie, ludzie. A gdzie chcecie iść? Do domów, tak? No chyba do Walentego.
Do Walentego idziecie, dobra. No to Walenty, powiedz mi, gdzie mieszkasz w tych Chlewnikach i jak wygląda twoja miejscowa? No to Walenty dostał cudowny domek od tatusia na końcu wsi, przy lesie, żeby miał ciszę, spokój, żeby mógł się skupić na swoim malowaniu, gdzie jeszcze ani jednego obrazu nie skończył, chociaż tam już pewnie z dobre 3 lata mieszka. Już nie wie, ile tam mieszka, jego to nie obchodzi, ważne, że ma co pić, ma co jeść, ma towarzystwo, wszystko się zgadza. A dom to jest taki typowy domek z jakiegoś gospodarstwa wiejskiego, po jakiejś tam pani, co się gdzieś tam do rodzinki musiała wyprowadzić, bo wiek już nie pozwalał. Tatuś to ładnie wyremontował za pieniądze z partii, wiadomo. Sobie w spokoju żyje przeważnie. Każdy go zna, więc nawet drzwi nie zamyka na ogół, nikt nie wchodzi, a nawet jak wchodzi, to tym bardziej Waluś kochany jest zadowolony. Także ważne, żeby domek się trzymał. Sztaluga jest, wszystko jest, flaszeczka jest pięknie. Coś tam jeszcze ze sklepu zostało wzięte na tą standardową piątkową posiadówę u Walentego? No jakaś przegryzka by się pewnie przydała. No coś tam wzięliśmy ze sklepu. Na koszt firmy. A Mariola, jak tam zapatrujesz się na te cotygodniowe posiadówy z Walentym? Czy ty masz jakiś ukryty motyw w tym wszystkim, czy on jest bardzo jawny dla wszystkich tutaj pozostałych? Ja myślę, że on jest bardzo jawny, tak jak zawsze, ale jako, że mamy tu panią Jadzie i pana Piotra, raczej Mariola będzie się trzymać na uboczu, żeby nie wchodzić z pijanymi w interakcję, bo pijani mają to do siebie, że robią wokół siebie bałagan, którego Mariola z jakiegoś powodu nie lubi, ale jednak zadaje się z Walentym. Ale to mu wybaczy, oczywiście, to mu wybaczy. No ma nadzieję, Walenty, oczywiście. Zawsze. Zawsze i wszędzie o każdej porze dnia i nocy. No dobrze, moi mili, to jak wygląda ta posiadówka u Walentego? No, wiesz co, rozłożyliśmy rzeczy na stole, też tam pogadaliśmy o pierdołach i dupie Maryni. I faktycznie, jak pierwsze kieliszki zostały rozlane i wszyscy już w miarę usiedli, to tak Jadzia wysnęła. Ruski do nas albo inny cholernik z PZPR-u przyjechał. Chyba z Warszawy, nie wiem. Będzie węszył cały dzień. Weźcie wy się tam, trzymajcie jakoś rozsądnie, jutro, pojutrze, bo jeszcze jak coś wywęszy, to od razu podpierdzieli do samej góry. No i w tym momencie Piotrek właśnie mógłby się zastanowić, czy jemu było mówione coś, że coś będzie oficjalnie, bo jeśli to jest coś oficjalnego, to oczywiście będzie wzmocniona ochrona, no bo jeśli ktoś z partii przyjeżdża, to milicja musi być. Więc czy on coś wie, że coś jest oficjalnie, czy on po prostu nie ma o niczym pojęcia? Wiesz co? Rzuć mi na Investigate'a. Na Investigate'a, dobra. Myślę, że jak jesteś milicjantem, to możesz z 2 kostkami. No chyba, że chcesz rzucać od razu z kością wejrzenia. Nie, no bo nie przesadzajmy. Pytam, jak coś na posterunku mógł ktoś usłyszeć, albo nawet mógł po prostu dostać informację, że ma być coś tam gotowy, czy tak dalej. Więc 2 No właśnie, chciałam mówić, jak będzie 1 to znaczy, że ty masz jutro dyżur, tylko o tym zapomniałeś. To powiedział, że zapomniał. Nie w takim stanie się było na służbie. Rolaj. Roluję. O, pięknie. 6. Nice. 6, więc jeszcze musisz teraz rzucić na Insight Roll. Insight Czemu? roll, dobra. Bo jak się 6 wyrzuci, to jak powiem, że dzieje się coś więcej, nie zawsze wtedy. Tak jest założenia tej gry. A, faktycznie, dobra. No dobra, wrzuciłam. Więc też i podskakuje ci Insight jednocześnie, czyli twoje wejrzenie. Więc przypomniała ci się taka scena z dzisiejszego, właściwie przed wyjściem z pracy, kiedy szedłeś zameldować swojemu przełożonemu, nie wiem, komendantowi, czy jak oni tam w tej milicji mieli wtedy na ten czas jakiemuś sierżantowi. W każdym razie na nazwisko ów jegomość ma Stachurski. Jak wszedłeś do jego biura, to widziałeś, że na stole ma bezceremonialnie postawioną flaszkę, jeszcze w godzinach pracy. Jeszcze pewnie jakąś droższą. Kieliszek, nie no, zwykła żytnia, nie? A, Kieliszek, setka, wiesz, taki tam bez ceregieli, żeby łoić, i właśnie kończył rozmowę telefoniczną i po jego minie pod zafrasowaną, wąsatą twarzą widziałeś, że nie jest zadowolony. I No jak był niezadowolony. no, jakby nie był zadowolony i popatrzył się na ciebie tak, jak wszedłeś, popatrzył się tak na ciebie spod oka, odkładając słuchawkę i sięgając po butelkę, odkręcił, nalewa sobie. Tobie nie zaproponuję, bo jesteś na służbie jeszcze przez 3 minuty, no więc zapamiętaj moje słowa, Piotrek, będzie się działo. Od poniedziałku mamy przepierdolone.
Więc idź odpoczywaj, tylko tam nie poszalej za bardzo, masz być kurwa trzeźwy w poniedziałek. I to taki trzeźwy jak chuj. Dobrze, oczywiście, tak jeszcze zasalutował, że tak, oczywiście, Wiesz. oczywiście. Piątków przez sobotę do niedzieli zdąży wytrzeźwieć. Widzisz, że se tak golnął, popatrzył się na ciebie, tak w milczeniu i tak się patrzy na ciebie, przyglądać się przez chwilę. Przełknął. Uwierz mi, Piotrek, czasami mam dość tej roboty. Wiesz, tak spojrzał na niego takie, towarzysz o Stachórskim, może coś na uspokojenie przyniosę, żebyśmy w poniedziałek po służbie sobie mogli. Na uspokojenie, Dokładnie. ale takie palone masz. Dalał kolejny kieliszek. Ale takie palone masz. Coś się zawsze w domu znajdzie. No wiesz, że ja z podpalanką lubię najbardziej. Coś się pogrzebie, coś się znajdzie. Problem to nie jest. A i mundur ma być wyprasowany i tak jak trzeba. Ktoś z góry będzie, że takie wszystkie odznaczenia? No, nie na darmo jesteś psem, tak? Zgadza się. Będzie wizytacja. O Boże, wszyscy święci. No Boga, już ty nawet to, nie będzie walki Boga to ty do świętych. tego nie mieszaj, Niemiec. Szczególnie z takim nazwiskiem nie powinieneś. Wie pan, jakoś trzeba ocieplić wizerunek. No to... Ale to on już taki widzi, że trochę podchmielony. Widać tych kieliszków było więcej niż jeden. No Piotruś, co jak co, ale ocieplania wizerunku to ja po tobie nie widzę. Odmaszerować. Tak jest. Wiesz, odwrócił się już napięcie, nie męczył. I tak wracając do tak, jak mu się już skończyło to przypomnienie i tak siedzi jeszcze tak zamyślony. No faktycznie coś się będzie działo, mamy wizytację z góry. Ale czekaj, bo Tak, jeszcze miło. jedną rzecz sobie przypomniałeś. No, dobra? Jak wychodziłeś z posterunku już z myślą o tym, że dzisiaj jest piątkowe popołudnie, a potem będzie wieczór i będzie fajnie, to schodzisz po schodach. Na ostatnim stopniu spojrzałeś się w jedną z bocznych uliczek, które tutaj w Kopydłowie sobie się znajdują i gdzieś tam pośród zabudowań prowadzą i przystanąłeś w pół kroku, zamarłeś właściwie praktycznie. Gdybyś czytał Biblię, to prawie by ci się pewnie skojarzyło z zamianą w słup soli i przypowieścią o żonie Lota, ale nie czytałeś, więc sobie nie skojarzyłeś takich faktów. I widzisz Wiktora, który stoi w cieniu budynku i tobie się przygląda. Ale kiedy pewne neurony w twoim mózgu znajdują połączenie, dociera do ciebie pewien jeden zasadniczy fakt. Wiktor kurwa nie żyje. I to nie żyje od dobrych 2 lat. No to w pierwszej chwili Piotrek tak widząc Wiktora tak po prostu zdębiał i tak przetarł oczy, przetarł twarz, takie co? Zamrugał, ale po chwili obraz się rozmył i po prostu już tego nie było. Tak jeszcze spojrzał w tę stronę tak podejrzliwie i tak sobie myśli, ktoś mi to zaciera? Czy co? Akurat, wiesz, tak jak zamrugałeś i tak jakaś ciężarówka, jakiś star przejeżdżał, wioząc coś tam na pacę z prezentem i jak już przejechał, to w uliczce już nikogo nie było. Tylko przejeżdżający jakiś rowerzysta miejscowy tylko dzień dobry panie milicjancie, czy tam panie władzo, pojechał dalej. Piotrek tak jeszcze tylko się tam spojrzał i takie przewidziało mi się coś. I po prostu już wrócił drogę powrotną, więc tak wracając już do obecnej sytuacji, to tak jak Jadzia wspomniała o tym, że właśnie jakiś ruski się kręci, a faktycznie było coś, mówił Stachurski, że jest wizytacja z samej góry, nawet mundur kazał mieć odpicowany. Prawdopodobnie faktycznie ktoś z wysokoszparci, skoro nawet takie duperele. Duperele, nie duperele, jakby nie można było nam dać świętego spokoju. Nic tu nie ma, dostawy przejeżdżają z opóźnieniem 3 dni, mięso śmierdzące, a jeszcze ludzi jakichś z góry przysyłają do cholery. Pani Jadziu, widocznie mają potrzebę po prostu się dopierdolić jak zwykle. No chyba. I wydać pieniądze w błoto, które mogliby dać nam, żeby chociaż coś tu się polepszyło i coś ruszyło. Jeszcze by nam się od rzeczy z Peweksu poprzewracało w dupie. Najważniejsze, żeby mój stary się nigdzie tam po drodze nie zamieszał. Bo on O, się lubi właśnie. pchać. A kim jest twój A stary? właśnie. Może tak, Walenty wie, że jego stary jest jakimś tam sobie urzędnikiem partii cudownej ludowej. Dla niego się liczy tylko tyle, że fundusz ma, że od starego zawsze może jakiś tam samochód pożyczyć, bo stary zawsze samochód pożyczy, żeby się syna pozbyć, żeby syn się nie kręcił, bo trochę wstyd rodzinie artysta przynosi.
No tak, kiedy teraz przyznawać się pośród kolegów z partii, że się ma syna bikiniarza, to nie jest najlepsza rzecz pod słońcem, tak. A jak w ogóle Walenty zapatruje się na pobyt w chlewnikach? No, Walent temu pasuje. Niektóre trunki są tańsze niż w mieście. A poza tym sąsiedzi się nie przyczepiają, że się baluje, posty, Wielkanoce i inne tym podobne święta, bo sąsiedzi są daleko, więc nie słyszą, a nawet jak słyszą, to po policji i tak nie zadzwonią, bo nawet telefonów nie ma, wyrąbane. Po milicję, wtedy była milicja. Ale milicja jak przyjedzie ta odpowiednia, to nawet zostanie, pobawi się, dowiezie co trzeba. Pięknie. Chciałam mówić, Wieść zwykle cudowna. jak milicja przyjeżdża do ciebie, to jest Piotrek. Tak, dokładnie tak. Z dostawą. Z dostawą. Tak, bo właściwie jesteś mieszkającym, Piotrek jest jedynym mieszkającym w wiosce milicjantem, więc tak, jednocześnie pełni służbę w Kopydłowie, ale jakby co, to też pełni służbę w chlewnikach. Trzeba czasami pijaczów pogonić spod sklepu Jadzi, bo nie dadzą mi zamknąć. Dobrze, no ta piątkowa impreza przeciąga się i przeciąga, miłe Polaków rozmowy trwają z mijającymi minutami, kwadransami i tak dalej. Tak, Stają pewnie coraz... się Jadzia rozgada i tam lokalne plotki zaktualizuje, bo w sklepie się zawsze aktualizują plotki na bieżąco. Więc Tak, można tak. przekazać co i jak, a to w szkole coś, a to u lekarza coś, także mija to do późna na pewno. Tak, a to jakieś tam informacje o tym, co się we wsi dzieje, kto komu krowa zdechła, tak, i temu podobne rzeczy. W każdym razie, kiedy języki stają się już nieco bardziej bełkotliwe i w głowie nieco szumi bardziej też i prawdopodobnie jest już późny wieczór, do drzwi chaty Walentego słychać pukanie, takie głośne, prawie że walenie do drzwi. No to Walenty wstaje, wychyla się z tego pokoiku, w którym aktualnie sobie siedzą i odpoczywają po ciężkim dniu i drze się do tego kogoś, kto tam się dobija. I na cholerę się dobijasz, skoro i tak zawsze otwarte. No włazić do środka, zapraszamy. Widzicie, jak Walenty tak wstał i tak opierając się mocno o te drzwi, bo powiedzmy równowaga balansuje na cienkiej linii, wykrzykuje... Mówiłam, że po drugiej chodzi krzywo, mówiłam. Ale jeszcze chodzi. Tak. Wstaje... Jak ruski cep, byle jak, ale chodzi. Dobrze. Tak. Powiedzcie mi, Jadziu i Piotrze, skoro wiecie na pewno wy między sobą, że nie pałacie wielką miłością ani do ruskich, ani do PZPR-u i wszystkich powiązanych z komunistyczną władzą ludowej Polski, to powiedzcie mi, czy macie jakieś znajomości, znajomych z ludźmi, którzy stoją nieco po drugiej stronie do tego wszystkiego, czyli którzy podobnie jak wy nie pałają sympatią do władzy, ale nie tylko, są powiedzmy jakiegoś rodzaju tajną opozycją ściganą przez SB, czy tam UB, nie wiem, czy wtedy funkcjonowało, które z nich wtedy funkcjonowało, w każdym razie przez służby bezpieczeństwa władzy ludowej, tacy, którzy tam się gdzieś ukrywają. Żuraw, masz na myśli całą wioskę ludzi, którzy kurwią na ruskich? Nie, właśnie nie mówię, że tylko, wiesz, typowym Polaku, który po prostu narzeka, ale sobie żyje dalej, tylko o takich, którzy coś jeszcze z tym robią, nie? Gdzieś tam się organizują, Początki robią jakieś Solidarności. no, coś takiego może. Jakieś tam ulotki, coś tam komuś rozwalą, nie wiem, zniszczą samochód jakiegoś dygnitarza partyjnego, coś tam może w większych jakichś miejscowościach gdzieś dalej może coś wysadzą. Czy, wiesz co, Jadzia na pewno takich parę osób ma, bo takich żeśmy się ugadywali. Ci, co są zwolennikami tego, żeby ruskich na stos, to u pani Jadzi mają te 10% upustu, więc trzeba wiedzieć, komu ten upust dawać, żeby się przypadkiem nie pojebać. Więc tak, natomiast czy to są bliskie znajomości? Nie powiedziałabym, ale na pewno serdeczne, bo przecież panią Jadzię wszyscy szanują. A spróbowaliby nie. Cicho, gówniarzu. Nie. Z kolei jeśli chodzi o Piotrka, to jak ja wspominałam już wcześniej, to on popiera takie ruchy i jeśli tam ma możliwość pomóc, to niektóre osoby pomaga
przechowywać w tej wsi, no bo takie zadupie zabite dechami, no to osoby takie poszukiwane bardziej mogą się tam skitrać, więc on troszeczkę w tym działa, tym bardziej, że no tatuś były Akowiec, on tam więcej ludzi tych zna i czasami jest tylko na zasadzie ej Piotrek, bo ja wiem, że tych ludzi tutaj trzeba im pomóc, trzeba ogarnąć. Tutaj bardziej to ojciec kręci takimi działalnościami, a Piotrek bardziej wykonuje na zasadzie, żeby ojciec już się nie narażał, bo jeszcze faktycznie go wsadzą za bycie wcześniej w Armii Krajowej. Powiedzcie mi, któryś z was, kto z tej grupy osób, które kojarzycie właśnie, że powiązane są w jakiś sposób z opozycją antykomunistyczną, dobija się właśnie do drzwi Walentego? O matko. To co, tworzysz? Bo ja już pomysł mam. Dobra, to ja pójdę otworzyć. Więc no Piotrek po prostu skoro nikt nie wszedł, no to wstaje i takie kurwa, czy tak ciężko jest otworzyć samemu drzwi? Nie, DG, nie otworzyć, tworzysz postać. Opisz postać, która weszła. Czy twój pomysł, czy mój pomysł? Bo ja się usłyszałam, ale czy otworzysz? Nie, Walenty poszedł otworzyć. Nie, pomysłu aktualnie nie mam, więc śmiało. Dobra, to Walenty jak otworzył drzwi, to widzi kolesia tak już w wieku 35 lat, więc relatywnie młody, też blondyn, ale jeszcze bardziej zwikszony włos, nieco krótszy niż Walek nosi. Jest to Janek. I Janek z oficjalnych źródeł wiadomo, że jest rolnikiem. Po prostu. Ma swoje pole, jeździ sobie ciągnikiem, zbiera sobie zboże i jest niby takim Polaczkiem, ale właśnie czego oficjalnie nie wiadomo, to siedzi w tej opozycji i tak w sumie to dość aktywnie działa w tej opozycji, rozsyłając to tu, to tam jakieś wiadomości. To jak wykryje, że jakiś kolaborant się nawinie, to od razu wszystkich zawiadamia. No i tak niby taki niewinny, ale jednak coś tam za uszami ma. No to skoro Walenty poszedł otworzyć, no gdzieś tam go z widzenia kojarzy, no bo na takim małym zadupiu, no to się raczej każdy kojarzy. No to właśnie... I szerzej, i zaprasza. No to właśnie widzisz, że stoi przed drzwiami ów Janek rzeczony, o którym wspominała Jas. Patrzy tak na ciebie przez chwilę zaskoczony. Cześć Waluś, jest Piotrek u ciebie? Tak słyszałem, że bywa czasami tutaj. Pytanie, kiedy nie bywa bardziej. Tylko i wyłącznie, kiedy jest na służbie albo w domu. To daj go no tutaj, bo ja sprawę mam do niego. No to gdzie będzie wychodził? On pewnie zmęczony po pracy jest, wchodź do środka. Ale ja taką sprawę mam tylko do Piotrka, no to... A to są wszyscy sami zaufani, człowieku. Janek, ale słychać się na pół kilometra, polejemy ci wódki. Pani Jadzia? A dobry wieczór. Bo jak już usłyszał... Jak się boisz, to tą młodą wyrzucimy na dwór na chwilę, niech się przejdzie. Jak już panią Jadzie Janek usłyszał, to już tak nabrał śmiałości, wchodzi, mija Walentego, gdzieś go tam przez przypadek trącił ręką, Walenty mało nie stracił równowagi i nie przewrócił się na podłogę i zachodzi tam do tego pokoiku w saloniku, gdzie wy tam siedzicie i tak chodzi, o, dobry wieczór, widzę, tutaj wesoło tutaj mamy dzisiaj. Tak, tam od razu tak zauważył Mariolę i tak dobry wieczór. I tak się spojrzał na nią i tak głupi uśmiech na twarzy mu się pojawił. Czy od razu oczy mu się zaświeciły. Ona tylko prychnęła i poszła do Walentego. Tak. Panie Piotrze, Piotruś, sprawę mam, a nawet dwie. No co tam Janek? Siadaj, zaraz ci poleję i pogadamy. O co tam chodzi? Tak bierze szklaneczkę, nalewa mu seteczkę, podaje, siada tak klepie miejsce obok siebie, żeby usiadł. No co tak tam? Siada i tak się wziął ten kieliszek, ogórasa w drugą, na zagrychę, przełknął, przegryzł, odsapnął chwilę i tak, Piotruś, prawda to, że jakieś nam tu partyjniaki w poniedziałek przyjadą? No niestety tak, Stachurski potwierdził. Dosłownie minutę przed wyjściem, jakże mi gadał. Kurwa, jeszcze tego nam tu trzeba, tałataństwa. Niedobrze, muszę tam poinformować kogo trzeba. A słuchaj ty, a tam ci Stachurski co, zlecił jakie zadanie specjalne odnośnie tego? Nie, nic nie gadał, tylko takie typowe duperele, że będzie zapierdol, że przejebane. Takie typowe gadanie przed wizytacją kogoś z góry. Ale jakiegoś specjalnego zadania nie dał. Czyli mniemam, żeś pewnie zajęty będziesz i nie będziesz miał czas na ewentualnie jaką tam, robótkę
dla naszych, co? Słuchaj, dla chcącego nic trudnego. Znajdzie się jakaś możliwość. Są sprawy ważne i sprawy ważniejsze. Bo tak se myślę, że może bym to jako wykorzystali. W końcu trzeba tym dojebać trochę, tym zasranym komunistom. Dobrze kombinujesz. Może by tu jaką prowokację odwalił. Tylko żeby wioska nie dostała po głowie, bo jeszcze niewinni ludzie oberwą. Aj, to Henkiem to Henka się jakoś urobi. Janek, to on się wokół tego PGR-u będzie chyba kręcił, wiesz? Bo on już dzisiaj tutaj był, więc przyjechał. Więc uważaj, wygląda jakby Kto się przyjechał? No ten kolaborant, co mówisz. Wizytacja pieprzona. A to on już dzisiaj przyjechał? Jest już. Tylko wioska obok. Ale jak, to tak bez ochrony? No, bo chyba myśli, że to on może wszystko. Wołgą jeździ. Poznasz, Wołgą? kurde, kto to Wołgą jeździ? Kurwa, Tylko Wołgą. Ruscy. I powiedz jeszcze, że czarną. No, najczarniejszą jak z Moskwy. Jak zobaczyłam, co podjeżdża, to się zastanawiałam, czy Ruscy wysiadają, czy co? Kurwa, Jak ale nikt dzieci heca. porywa. Dzieci porywa? Ja mu kurwa dam dzieci porywać. I mówisz, że sam jest. Gdzie pojechał? Jak się ta wioska nazywała? Czekaj. Kopydłowo. No tam, znaczy niby wyjazd na Kopydłowo pojechał, ale to równie dobrze mógł gdziekolwiek. I do PGR-u też tamtędy się jedzie, więc... Jechał na Kopydłowa. Czy tam się zatrzyma, to cholera wie. Kopydłowo, no to już gorzej, ale... Może by go tak dorwał i mu łeb ukręcił, albo co? Szukaj jutro, bo pewnie przyjechał, to sobie załatwił jakieś miejsce do spania eleganckie i od jutra będzie się tu kręcił i węszył. A druga sprawa, Piotrek. Jak bardzo najebany jesteś. Bo sprawę jeszcze jedną mam. Zależy, jak bardzo ma być mobilny. Jest taka kurwa trochę nietypowa, bo krowa mi padła na polu, ale tak powiedzmy, że drastycznie mi padła. I trzeba by było to sprawdzić. Pojedziesz ze mną, Piotruś? Myślisz, że ktoś ci krowę zaszła? Kurwa, nie wiem co to było. W ogóle jaka akcja była dzisiaj. Słuchaj, przychodzi do mnie wieczorem już tak, ciemno się zrobiło. Przychodzi do mnie stary Kowalski i mówi tak: Janek, ja żem widział, jak tam w lesie coś pierdolnęło, jak nie huknie, jak nie błyśnie. Se myślałem, że może kurwa Niemcy znowu atakują. Sorry, Piotruś. Że może znowu jaka wojna wybuchła. No dobra. Myślę, no to coś tam spadło, no to spadło. Może ten ruski Sputnik spadł, albo chuj wie co, no nie wiem, coś tam spadło. Ale pożaru nie ma. Łajka wróciła. Co wróciło? Łajka. Łajka? Jaka łajka? No ten pies, co go wysłali, to czy jak on tam się nazywał? Znaczy ja wiem, co to jest łajka, ale Janek nie wie. No Piotrek też tak nie jest pewien, czy to się nazywało łajka, czy jakoś inaczej się ten pies wabił. Pies? Łajka? O czym ty pierdolisz, Piotrek? A Nie po pij co? już. Nie Coś wiesz, wprawdzie. przecież wysłali w kosmos psa. Psa w kosmos. No do ruskich to Tak. bardzo podobne. Może i faktycznie wysłali. Nieważne, Piotrek. Sprawa jest taka. Coś jebło w lesie, ale pożaru nie ma, więc chyba jakiś problem wielki nie jest. Natomiast krowa mi padła, ale tak kurwa ci mówię drastycznie mi padła, że naprawdę jak to zobaczysz, to może nie jest tu więcej nic specjalnego i może nie pij też za dużo, bo naprawdę. Idziesz tak czy nie sobie idziesz? weszną cię. No dobra, pójdę. Tak widząc jego minę, widział, że jest zbyt nakręcony i nawet jeśli by próbował go zbyć, to by było ciągle takie, no chodź zobacz, bo to pewnie nietypowa sprawa czy coś i takie. Dla świętego spokoju pójdzie z nim, pewnie krowa po prostu była chora, padła, więc tutaj zaraz się wróci, ogarnie, na spokojnie wróci zaraz do picia. Tak jest, zaraz wracam, nie wypijcie wszystkiego. Niestety. Czekaj, Peter, bo... Ale ja też chcę. Ja też chcę iść zobaczyć krowę. Ej, dobra, to wycieczka. Janek prowadź. Wychodzi na to, że idziemy Dobra. wszyscy. Dobra, weźmiemy tylko Walenty butelkę idzie na z wami. rozruszanie. Widzicie, że Janek zajechał taką furmanką z koniem, więc możecie się załadować na furmanę. Jedziecie gdzieś tam w kierunku jego gospodarstwa rolnego, bo farmą to się nie nazwie. Dojeżdżacie na jego farmę, jest już późny wieczór, no bym powiedział, że to jest godzina taka późna wieczorowa pora, ale żadnego przystojnego bruneta w okolicy przynajmniej nie ma o tej wieczorowej porze. Jest Walenty. Jest Walenty. No dobrze, dla Ale jest Marioli. blondyn. Jest blondynem. Dla Marioli jest jeden Ale przystojny. jest Walenty. Tak, jest Walenty, jest jeden przystojny blondyn i to wystarczy. Jeszcze na chodzie, więc jeszcze jest dobrze. On się tam pięknie z gracją drugiej flaszki wtoczył na furmankę i świetnie się bawi po drodze. Tak.
Więc zajeżdżacie na to gospodarstwo rolne, które znajduje się, no może pół kilometra od rzeczonego lasu, w którym podobno coś jebło, jak powiedział Janek. Wysiadacie tam na jego podwórku z tego i on was tam zsiada i chyba w najlepszej formie z was wszystkich, bo najmniej wypił, prowadzi was tam na swoje pastwiska, na których wypasa krowę. I faktycznie, tak w połowie pola, łąki, jak zwał, tak zwał, leży truchło. I bym poprosił was wszystkich o samego inside rolla, bo widok jest naprawdę paskudny. Krowa jest ewidentnie martwa, ale ewidentnie ją zabiło, nie wiem, niedźwiedź, coś ją zabiło i wybebeszyło jej wnętrzności, które walają się w trawie, w świetle wschodzącego księżyca i widok jest bardzo, ale to bardzo paskudny. Uj, o, to ci faktycznie krowa nagle zdechła. Wydaje mi się, nie wypał ze żarła. Wydaje mi się, że Walenty i Piotrek to nawet Piotruś i może milicjant to na wymioty zbiera. Tak, spójrz na Mariolkę. No tak. Mariolka to tam mogła zejść nawet. Zemdlała. Mnie tu nie ma. Ja nie patrzę na nic. Nie. Widzisz, Piotruś? Więc Myślisz, że... Mówiłem, że drastycznie będzie. tak Piotrek na to patrzy i takie kurwa mać, co to się stało? Jakby widłami to się wypatroszył lub gorzej. Zeżarła i rozsadziła ją od środka. Co ją zeżarło? Jakby granat zeżarła. No kurde, Janek, wiesz co to jest granat. No wiem, co to jest granat, ale krowa i granat, no czasami się tam gdzie znajdzie jaki nie wypał powojenny, ale że krowa, granat, co ty opowiadasz, pani Jadziu? Poza tym jakiś huk by było słychać. A to w lesie ponad coś jebło, a nie tu. A mi krowa padła i to coś się zabiło. Przecież wilki w okolicy, niedźwiedzie, przecież do Bieszczad daleko. Ale to niedźwiedzia też byś usłyszał. Nic żeś nie słyszał? No właśnie nic. Nawet jakby wilk był, to byś przecież słyszał. Czy warczenie, cokolwiek, jeśli byłeś niedaleko. Nie no, w domu byłem, no o tej porze, no z żoną i z dzieciakami. Dzieciaki tutaj to nie wpuszczaj teraz. Widłami. Widłami? No zazdrosny sąsiad, jak nic. On nie ma krowy, to Janek też miał nie będzie. Nie no, to tak nie Że wygląda. Józek widłami mi krowę zajebał? Nie, jednak zmieniam zdanie, bo ja też niedaleko po sąsiedzku mieszkam. Krowy nie mam. Żuraw, ja chciałabym, żeby Piotrek tak przyjrzał się temu wszystko jako milicjant, to tam wiesz, czy to rana szarpana, czy rana kuta, wszystko może będzie mógł w stanie po prostu jakoś troszeczkę to ogarnąć, coś więcej, zobaczyć, bo jako milicjant to nie jedną ranę widział, nie jedno ciało na pewno też. Okej, to rzuć na Investigate'a. Myślę, że tymi 2 kostkami. Dobra. Okej, wiesz co? Przyglądasz się temu truchłu, tym zwłokom. Co się rzuca w oczy, ewidentnie rany wyglądają na cięte, jakby wykonane jakimś bardzo ostrym narzędziem. Są bardzo równe i raczej nie wskazywałoby to na dzieło żadnego zwierzęcia, no bo nawet gdyby miało jakieś długie szpony czy coś, to nic, co jest tobie znanego, czy wilk, czy niedźwiedź nie ma tak wielkich i długich pazurów, żeby rozerwać w ten sposób i w tak gładki, szybki sposób, żeby rozerwać ciało takiego dużego zwierzęcia jak krowa, więc wygląda jakby... Bardziej wygląda to na dzieło jakiegoś wariata chyba, który użył jakiś, nie wiem, bardzo ostrej szabli, no jakiegoś ostrza, dużego noża. Tak, Piotrek to ogląda. No zwierzę to możemy raczej wykluczyć. Nie znam nic z okolicy, co by zrobiło taki rozpierdziel z tego biednego zwierzaka. A, jeszcze widzisz, że jakieś ślady krwi w trawie ciągną się kawałek w kierunku lasu. Później niknął w ciemności. No to Piotrek odruchy, tam wiadomo, broń zawsze ma przy sobie jako milicjant, tak wyciąga ją za pazuchy i tak ostrożnie skradając się wręcz i tak na zasadzie, czy ktoś na nich nie czeka w krzakach i nie wyskoczy na nich nagle. Krzaków tutaj nie ma, są tutaj jakieś większe kępki trawy, jeszcze nie wyjedzone przez zwierzęta, natomiast tutaj krzaków jako nie ma, to parę metrów się oddalasz. A za drzewem tam tutaj coś mogłoby widzieć na przykład? Ślady przez pewien czas, na tyle na ile widzisz w świetle, wiesz, księżyca,
ciągnął, znaczy widać jakieś tam plamy zakrzepłej krwi, które się gdzieś pojawiają w trawie, tak jakby coś, nie wiem, czy ciągnęło coś w kierunku lasu, czy po prostu zakrwawione szło w kierunku lasu, szedł w kierunku lasu, ale potem się urywają. No nic nie widział, więc wrócił do reszty. I takie cokolwiek to było, ktokolwiek to zrobił, spierdzielił już, ale na pewno była to robota człowieka, bo żadne zwierzę takich śladów by nie zostawiło. Janek, jedyne co tobie mogę doradzić, to zabarykadować się w domu i niech dzieciaki nie wychodzą. Dobra. Nie no, bez przesady, aż tak się barykadować, to że jakiś człowiek mu zaszlachtował krowę, nie znaczy, że od razu innych ludzi będzie atakować. Dobra, no. Krowa zdechła, znaczy zdechła, nie zabita, no ale coś trzeba z tym zrobić, no bo jak to tak? Sprawę pod dywan? Wołowinę na obiad. Bardzo To śmieszne. już chyba warunki. pan milicjant będzie śledził. No nie ma innego wyjścia, Piotrek będzie musiał się tutaj tym zająć. Chyba, Ale że chyba chcesz, trzeba to weź tam Krzyśka od Wiśniowieckich, to on tam, nie wiem, chyba 14 lat już ma, co się tak twierdzi, że będzie detektywem. I jak dorośnie, to może się na coś przyda, może coś zauważy. Chyba na razie mi się tak zdaje, że Piotrek mógłby zdecydować się na skrzyknięcie kilku osób, żeby po prostu przeszukać teren w niewielkiej grupie, żeby sprawdzić, czy jakiś właśnie psychol nie kręci się w okolicy. No bo zanim by on pojechał do Kobydłowa, zanim zawiadomił kogoś, żeby łaskawie się ruszył, niby mógłby iść do domu sołtysa, żeby kogoś wezwać, ale też zanim się ruszą, zanim łaskawie podniosą swoje tyłki za biurek, gdzie po prostu już się też schlali w piątek, to oni szybciej przeszukają sami. Więc tak myślę, że tak z 5 osób, przynajmniej takich dorosłych facetów by chciał skrzyknąć. Okej, więc... A co reszta na to? Walenty na to, że nie wiadomo co to jest i w zasadzie flaszeczka dodała mu odwagi i w sumie to mógłby zaproponować, że grupa już poszukiwawcza jest, mogliby poszukać. Może nie sami faceci, ale nie ma co dyskryminować. On jest tolerancyjny, kobiety też do swojej grupy przyjmie. Noc taka piękna, nie? Niebo rozgwieżdżone. Piotr się tak tylko na niego spojrzał. Człowieku, przecież ciebie coś na sierpowego jednego położę. Romantycznie. Położę się i będę udawał martwego wcześniej. Jaćka wymownie spojrzała w stronę Mariolki, którą, jeżeli Walentego ściągną na sierpowego, to ją chyba na pół. Tak, też nie sądzę, żeby to był dobry pomysł, aby oni w tym uczestniczyły. Z całym szacunkiem, Walenty, ale mimo wszystko za bardzo cię lubię, że w najbliższym czasie iść na twój pogrzeb. No Mariola się tylko chowa za Walentem, próbuje nie wejść ani w błoto, ani w krew, ani w nic innego. Ani w buzonę. No nie jest chętna. I też nie jest chętna, żeby Walenty szedł, bo jeszcze mu się coś stanie, nie daj Boże. Walenty nie chce jest się po dobry prostu pomysł. dobrze bawić. Ale lepiej nie ryzykować. Tak już po zamówieniem postaci to podejrzewam, że Walek i tak pójdzie. I Jadzia w każdym razie, ona twierdzi, jej się nie chce, zaznaczam, jej się nie chce, ale czuje zew powinności, więc jedyne o co prosi to, żeby dali jej latarkę, bo kurde ciemno trochę. I nie będzie co chodzić po lesie bez żadnego światła. I poza tym tak, Janka myślę, że weźmiemy. Tam Waldek mieszka 2 domy dalej, to były wojskowy, to myślę, że też można go wziąć. Z jakiegoś jeszcze chłopa się dobierze do ekipy i tak faktycznie będzie jakaś ekipa 5-6-osobowa. Czy oficjalnie 5 osób plus... No. Na latarki do tego jeszcze każdy pewnie coś do samoobrony weźmie i może coś głośnego, żeby w razie czego zawiadomić resztę, takie ej, tu jestem, coś się zjebało, pomóżcie. Jak wioska pozwoli, to będziemy mieć. Jak wioska pozwoli, ale równie dobrze może to być garnek, którym się pierdolni o kamień. No ja wiem, bardziej mi chodziło o to, czy na pewno będziesz mieć 5 latarek w 2 domach. O samoobronie nie mówiąc, bo to, że 2 widły weźmie, ja wezmę wałek, bo wałek jest największą bronią kobiety. Pochodnie i widły, okej? Pochodnie się zrobi ze wszystkiego, wystarczy polać spirytusem. No dobra. To myślę, że tak, Żura. W przygotowania ekipy zgarniamy ze 3 rosłych NPC-ów, którzy też będą chętni, żeby przeszukać las, bo coś się zjebało. I oficjalnie w tej ekipie jest Piotrek i Jaćka, a Walenty i tak pójdzie ciągnąć za sobą swoją dziewczynę, ponieważ on nie odpuści pewnie tej sytuacji. A ja go sama nie puszczę. pójdzie za nim. Zdecydowanie. Wręcz wyobrażam sobie, jak Walenty idzie, bo przecież coś się dzieje, a Mariolka mu drze się nad uchem, że ej, ale wracamy do domu, już, natychmiast. Mhm. Ona nawet go będzie próbowała ciągnąć. Cicho bądź. Dobra, to kto jest organizatorem tej wyprawy? Piotrek?
Albo No Janek. Piotrek, no co by inny. No to Piotrze, rzuć mi na... Myślę na other actions, na inne akcje. Jedną kością na to, jak dobrze uda ci się zorganizować pomoc kogoś z wioski. Się boję. O, pięknie, no to maksymalnie 6 osób będziesz Jeszcze mógł muszę tego insighta wrzucić, nie? Tak, ale musisz rzucić na insight rolla. Szedłeś po wiosce od chałupy do chałupy, próbując ogarnąć co takich, powiedzmy, roślejszych, bardziej tam takich zdolnych do jakiejś ewentualnej walki mężczyzn, więc tam bez wielkiego jakiegoś tłumaczenia tylko waliłeś do drzwi, jak się tam który zaspany, czy tam lekko podchmielony pokazał w drzwiach, to kazałeś pakować bambetle na szybko, brać coś tam, nie wiem, siekierę, motykę, Widły. kosę, widły, czy co tam się da i żeby szedł za tobą, ale mijałeś chatę starej Bochniakowej. To taka mieszkająca na skraju wsi babinka. To będzie dokładnie ta babcia, którą Olszyn przerzuciła nam na konfę. Podejrzewam, że tak. Stara Bochniakowa? Tak, tylko... To ta babinka. Wiem, o którą babę chodzi. Tak, Ale ale żeby chcę widzowie pokazać na wiedzieli. streamie. Tutejsza baba Jaga. I się nie pokazuje. Najbardziej stereotypowa, wychudzona Tak. emerytka Tak. w chuście. W czasach komuny. Tak. Widzisz, jak ona tak stoi późnym wieczorem, gdzieś tam przy płocie, przy bramie prowadzącej na swoją gdzieś tam widzisz jej chatkę, gdzieś tam pali się jakieś światło w środku. Ona się tak na ciebie patrzy takim creepy wzrokiem. Jesteś przeklęty, ty co widzisz zmarłych. Widziałeś go, prawda? Prawda, Piotruś? Widziałeś go. Zło przybyło do chlewników. I to przybyło właśnie dzisiaj, Piotruś. I tak się patrzy na ciebie takim creepy wzrokiem. Ciary cię przeszły po plecach. Co myślisz, stara? Jej wiesz, ona mieszka sama, mąż jej zmarł dawno, syna też pochowała. Jej syn się nazywał Wiktor. Jak ona ma na imię? Jak ona ma na imię? Helena Bochniakowa. Pani Helenko, może niech pani pójdzie już odpocząć. Tak wiesz, myśli sobie, że stara pierdzieli głupoty, znowu się tam w głowę uderzyła czy coś. I pani się położy, odpocznie. Ona się tak na ciebie, ona tak wiesz, daje ci się tak jakby prowadzić w kierunku. Wiktor, pamiętasz go, Piotruś, prawda? Wiktorek, mój biedny Wiktorek, Piotruś. Się tak, i tak wiesz, tak przed domem tak się zatrzymuje i tak wiesz, naciskasz ją na ramię, ale tak jakby wryła się w miejscu, wiesz, jakbyś się z kamieniem siłował. I tak się spogląda na ciebie. Strzeż się, Piotruś, bo zło wróciło do chlewników. I wiesz, tak z takimi trzęszącymi się rękami, wiesz, tak idzie do drzwi i wiesz. Piotrek stara się takie... O Jezu, Takie przemknąłeś, tak... I ale nawiedzona kobieta. Zdawało ci się przez chwilę, jak jeszcze się odwracałeś, że widziałeś w oknie twarz Wiktora, syna Bochniakowej, który nie żyje, bo przecież jego sprawą zajmowałeś się te 2 lata temu. Taki dreszcz niemiły go przeszedł, tak nie wierzy zbytnio w Boga, ale gdyby wierzył, to by się przeżegnał, takie niech pani na siebie uważa, pani Helenko, niech pani zamknie drzwi i okna. Dobrze? I tak jeszcze upewnia się, że na pewno zamknęła i lecimy dalej, z daleka od babijaki. Udało ci się zorganizować w dosyć krótkim czasie ekipę 6 wioskowych chłopa, prawie brygada, taka w myślach i nazwałeś prawie jak insurekcja kościuszkowska z widłami i kosami. Powstanie chlewnikowskie. Tak, powstanie chlewnikowskie, tak. No i co dalej? No to co, no biorąc pod uwagę, że plany były tam i tam, w danym miejscu, no to trzeba przeszukać obszar w okolicy. Podzielą się na takie, skoro jest ich 6, to podzielą się na 2, żeby było bezpieczniej. Jeden na zachód, jeden na wschód, a drugi na... Wy to jesteście w ogóle poza grupą. Wy to jesteście
pasażerowie na gapę, więc po prostu podzielili się po dwójki w zależności kto chciał iść z nim, czy pani Jadzia chciała iść z kimś innym, czy teraz z Piotrkiem. Piotrek nie ma problemu, żeby pani Jadzia z nim szła. I on po prostu będzie szedł akurat w tą... On jako milicjant, czując się też najbardziej zobowiązany, będzie szedł, jest z racji tego, że jako jedyny ma broń palną, będzie kierował się w tą stronę, jak szły ślady krwi. Dobrze, a Walenty z Mariolą co robicie? No jak oni się tam rozbiegli, no bo wszyscy się rozbiegli zbierać ludzi, no to Walenty stwierdził, że on tak tego nie odpuści. On tak po prostu tego nie odpuści. Cokolwiek Mariola sobie wymyśli, on jej nie posłucha. On idzie najpierw po latareczkę do siebie do domku, a że ma niedaleko, to idzie do siebie do domku najpierw. Bierze latareczkę, nie czeka, czy tam gdzie się będą grupować, rozgrupowywać, zbierać, rozbierać, nieważne. On latareczka i za śladami krwi pędzi. Mariola, rób co chcesz, ja idę. To z perspektywy Marioli jest tak, że tak, wróciliście do grupy i Mariola pewnie myślała, że Walek pójdzie, bo grupa tutaj rozmawia, Piotrek instruuje, a Walek poszedł przed siebie w długą. Dokładnie tak. Mariolu, chcę waszej interakcji teraz. Nie, Mariola cały czas podąży za Walentem, jak ten cień. Próbuje wołać za nim, żeby czekał. Żeby nie szedł, żeby został. Albo najlepiej niech zostanie w domu, niech nie wychodzi. Ale pewnie Mariola, nie drżyj ryja, bo spłoszysz niedźwiedzia czy cokolwiek tego sąsiada z widłami, co to było. A ja ale chcę może to zobaczyć. I lepiej. Jakie lepiej? Ja chcę być pierwszy, który to zobaczy. Cicho tam siedź, cicho siedź. Idziesz to idziesz. Nie idziesz, to zostań w domu, ale ja idę. Ja chcę zobaczyć niedźwiedzia, czy sąsiada z widłami, cokolwiek to było. Ja chcę mieć... A nie widziałeś, jak wyrzucali gnój? Ale mnie gnój nie interesuje. Mnie interesuje dźganie krowy widłami. Ja chcę mieć inspirację do sztuki. A nie wystarczam ci ja? Nie rozumiesz artystów, kobieto. Idziesz, nie idziesz, decyduj się. Najlepiej rozumiem. Idę z tobą. No i wszystko załatwione, wszystko jasne, cudownie. No dobrze, no to Kłócić się z nim nie będę. w takim razie Walenty, Mariola, rzućcie na Investigate'a. Jedną kostką, bo wy się na tym nie znacie. O, Walenty. O, Dobrze, to jeszcze Walenty Inside Rolla jeszcze poproszę. będzie cudownie. O, jeszcze... Jak to się mówi pijanemu, wyostrzały się zmysły. Mariola, jak to Mariola, podąża za Walenty, bardziej zapatrzona w jego sylwetkę i w jego cudowne, przystojne, piękne ciało niż to, co się dzieje wokół niej. Więc póki Walenty jest w jej pobliżu, to nic się za bardzo więcej nie liczy. Ale jeszcze uważa na błoto, bo Tak. ona butów nie ma przystosowanych do takich wycieczek. Akurat jakiegoś wielkiego błota nie ma, bo ostatnio nie padało, ale... Na cokolwiek innego niż błoto, na wszystko. Zagubiacie się w las. Walenty zanim jeszcze Piotrek w ogóle może nawet przeoczył to, że gdzieś tam w innym miejscu Walenty w lesie do tego lasu wchodzisz. Bardzo dziarsko, napędzany promilami ze spożytego alkoholu i taką odwagą płynącą z ego podbijanego przez obecność tej pięknej Marioli. Przesz do przodu z tą latarką rozglądając i dosyć szybko trafiasz na trop pewnych zielonych śladów, które w świetle latarki fosforyzują takim dziwnym światłem, które gdzieś widać na leśnym mchu, czasami na drzewach, które prowadzą cię w kierunku lasu, głębi lasu. Wydaje ci się, że w trakcie tej podróży słyszycie jakieś odgłosy wokół was, jakieś szelesty, szepty, ale nie zwracasz na to większej uwagi i docierasz na miejsce, na niewielką polankę w środku lasu, gdzieś tam z pomiędzy gałęzi drzew prześwituje blade światło księżyca, unoszą się pasemka mgły. Widzisz, jak część tej polanki jest taka, jakby coś tu się rozbiło i zaryło tak bardzo mocno w ziemię. Tak wiesz, że tak pociągnęło taki pas zrytej, jakby zaoranej bardzo mocno, bardzo głęboko ziemi. Tutaj utworzyły się takie zwały wykopanej ziemi, takiej rozkopanej i coś wygląda, jakby coś zaryło tutaj bardzo głęboko. Widzisz tylko porozrzucane miejscami strzępy metalu nieokreślonego koloru i widzisz też więcej plam tego zielonego, świecącego czegoś oraz ślady kół, wyglądające jak ślady po traktorze, które prowadzą gdzieś na wschód. Zdaje ci się, że mniej więcej
w kierunku Kopydłowa, ewentualnie w kierunku starego PGR-u. No to tak. Przede wszystkim Walenty stwierdza, że głupi ma zawsze szczęście. I jeszcze czujesz, Jemu się zawsze trafi. tak, twoja pewność siebie zaczyna powoli opadać, ponieważ im dłużej stoisz w tym miejscu i się jemu przyglądasz, tym bardziej masz wrażenie, że ciemność lasu wokół ciebie żyje i że intensywnie ci się przygląda. Czujesz jakby... On słyszy Mariolcie, która za nim woła, żeby czekał i uważał i żeby nie szedł dalej i żeby na nią zaczekał na pewno. I tak czujesz, rozglądasz się tą latarką tak świecąc na boki. Ona taka, ten promień latarki tak świeci po drzewach, po krzakach, sprawiając, że ciemność wokół tego promienia światła gęstnieje, a padające promienie latarki tylko zawężają jakby obszar widzenia w koło i masz wrażenie, że za każdym razem, kiedy tylko przesuniesz latarkę w lewo czy w prawo, to gdzieś poza tym promieniem, obszarem światła coś ci umyka, coś się porusza, coś pełznie, coś wydaje dziwne szepty. I coś na ciebie patrzy. Coś dotyknęło twojego ramienia. O! Wyrwałeś się z zamyślenia. To Mariola właśnie przypadła do ciebie i wlepiła w ciebie swoje sarnie rozszerzone oczy. Walenty, jak już ogarnia, że jego głównym strachem była Mariola, to patrzy na Mariolę, łapie ją za ramię i mówi: kobieto, nie strasz, albo trzymasz, albo nie trzymasz, decyduj się, a nie zmienia zdanie gdzieś w połowie. Po drugie, rozgląda się dalej, bo on stwierdza, że to jest idealna inspiracja, on się dla tej sztuki swojej przyszłej poświęci. Może nie na tyle, żeby umrzeć, ale póki go nic nie atakuje poza Mariolą, to on się poświęca i idzie się rozglądać po tej polance, patrzy na te świecące niby gluty, jakieś co się tam walają. Niby by dotknął, ale stwierdza, że w sumie nie. W sumie nie, bo nową koszulę sobie kupił. W sumie od ojca dostał, ale sobie kupił. On tego dotykał nie będzie. Metal jak to? Metal do kieszeni schowa, Pioterowi pokaże. A nuż oni na to nie trafią. No to bierze jakiś taki kawałek, co się tam do kieszeni zmieści, pakuje do kieszeni, rozgląda się, znajduje te ślady, patrzy na te ślady. Mariola, co ty o tym myślisz? Jeszcze tak, kiedy się rozglądasz za tymi śladami, właśnie odzywasz się do Marioli, tak latarką świecisz i tak, czekaj chwilę, i przez chwilę miałeś wrażenie, że widziałeś postać starej Bochniakowej, która gdzieś między drzewami oddalała się w kierunku gdzieś tam lasu. Ale jak? Czekaj, ta starowinka, ta babcia? To niemożliwe. Baba Jaga. Ona grzyby po nocy zbiera, ja się pytam. Po cholerę ona grzyby zbiera i to bez latarki. Czym ona sobie świeci? Oczami tam w tym lesie? Co to ma być? Co to ma kurde być? Mariola, ty tu dłużej siedzisz. Powiedz mi, co ta kobieta robi w ogóle? Czemu ona w nocy po lesie grzyby zbiera, kiedy nawet sezonu grzybowego nie ma? Patrzysz się na Walentego i tak, mimo że nie jesteś najbystrzejszą dziewczyną we wsi, to tak, co on gada za jakieś głupoty? Jaka Bochniakowa w lesie, kobieta zbiera grzyby, o co chodzi? Zdziwiona na pewno, bo tej starej wariatki tutaj nie ma. Że ona jej unika to swoją drogą, ale próbuje przemówić Walentemu, że nikogo nie ma, przecież nic tutaj nie widać, o co mu chodzi. No Mariola, ja ci mówię, Bochniakowa grzyby w lesie wiosną zbiera. I to po nocy. Gdyby jeszcze w dzień, to ona stuknięta jest, to już można zrozumieć. Ale po nocy grzyby i to wiosną. Ona powinna... Ale jesteśmy tu sami. Sama jesteś sama. Bochniakową widziałem. Ja Piotrze, myślę, że wróćmy stąd najlepiej. Piotrze i Jadziu, rzućcie też na Investigate'a, Piotrze 2. Dobra. Ładny ten las. Taki równy. Taki ciemny w sumie. Taki ciemny, taki równy. Możemy sukces uznać za to, że pani Jadzia się nie wywaliła w tym lesie. Tak. O żaden korzeń. Nie zgubiłaś pleców Piotrka, więc jest dobrze. Natomiast Piotrek, gdzieś tam kazałeś jakąś tylarielą, nieważne, szpalerem jakiś kazałeś tym ludziom się tam rozejść po lesie i szukać. Sam wziąłeś panią Jadzię ze sobą, żeby być jej tarczą i zasłoną i zbrojnym ramieniem jakby co. Poszedłeś w głąb lasu i też zauważyłeś gdzieniegdzie dziwne, zielone gluty, które znajdują się na mchu bądź na pniach drzew, a po pewnym czasie, po kilku minutach marszu, słyszysz podniesiony, lekko piskliwy
głos i drugi czasami mu wtórujący i widzisz tam migające światło chyba latarki. No to w pierwszej chwili jak zauważył tego glona, to miał takie, co to nowe naft testują? Czy co do diabła, jakieś algi? Tak w pierwszej chwili skojarzyło mu się to z algami, z glonami jakimiś, po prostu co to niby jest. Tak kucnął przy tym, wziął jakąś chusteczkę, wyciągnął pewnie materiałową z kieszeni, tak patykiem troszeczkę, żeby samemu tego ręcznie nie dotykać, tak uwalił i jakoś tam do manierki chyba tam. Znaczy jak jest ten pasek, jak zawsze mają, jak jest tam broń, to pewnie tam jest jakaś też odrębna kieszonka, to tam to wsadził, żeby nie dotykało to bezpośrednio niczego, ale dobrze, taki to jeszcze materiał sobie zebrać. to rzuć na Other Actions jeszcze w takim razie. Other actions, okej. Jedną czy dwoma? A jak myślisz, czy zbieranie dowodów w tego rodzaju należy do milicjanta? Myślę, że tak, więc może 2. No tak. Więc nazbierałeś oczywiście, ale umazałeś sobie palce. To od razu wyciera to o trawę. Nie. Czułeś taki zimny, tak jakbyś złapał trochę zimną galaretkę. Takie Ja. dziwne i trochę może oleiste też, ale takie... No, wziął jakiegoś tam liścia, czy tam trawę, wytarł w to ręce i tam poszli dalej. Jak usłyszał ten głos, 2 głosy w sumie i widział latarkę, no to w pierwszej chwili takie, czy ja znam te głosy i takie w tę stronę. No myślę, że znamy te głosy. No i jeśli po prostu od razu tutaj, że to głos Mariolki i Walentego rozpozna, to zachodzi do nich i takie, a co wy tutaj do cholery robicie? No widzisz, że stoją i rozmawiają. Tak, Mariola od razu ręce do góry podniosła. Walenty, jak zobaczył Piotra, to mimo tego, że stał w tym całym rozpierdzielu na tej polance i wszędzie leżały dookoła te kawałki metalu, co tam sobie leżały, to podchodzi dumnie do Piotra, wyciąga z kieszeni ten jeden kawałek metalu, który sobie schował na później, wyciąga mu, pokazuje przed twarzą i ma, pa, co znalazłem. I tego jest tu więcej. Pani wiedźma w nocy wiosną na grzybach chodzi po lesie i jest dziwna. Tak w pierwszej chwili, jak mu tak zaczął machać tym przed twarzą, to miał takie, co, weź, zabierz mi to sprzed twarzy, co to w ogóle jest. Tak go złapał jeszcze za nadgarstek, żeby przestał po prostu mu tym majdać przed twarzą. Patrzy, co to jest, też zaczął rozglądać się po tej polanie, no bo w końcu, chwila, tutaj się tu jaska stanęło. No wygląda jak miejsce jakiejś katastrofy, tylko że niewiele po tej katastrofie zostało. Trochę porozdzieranych jakby kawałków metalu, nie wiem. Może faktycznie Sputnik spadł i się rozbił. Tylko co się z nim stało w takim razie? Wiesz, zaczął sprawdzać po prostu teren, że takie tam Walenty i Mariola pewnie coś tam gadają we tle i tak jednym uchem słucha, drugim wypuszcza, bardziej sprawdza teren też, czy świeci latarką po okolicy, czy po prostu nie dostrzeże kogoś czającego się przy jakimś drzewie, kto obserwuje. A jak reagujesz na słowa Walentego o zbieraniu grzybów przez jakąś panią? Właśnie chciałam tutaj się wtrącić jako Jadzia, że ej, czekaj, jaka wiedźma, jakie grzyby, kogo ty żeś widział niby? Kogo wyście widzieli? Tak spojrzał to na jedno, to na drugie. Tylko Walenty. No, ja widziałem, że ta wiedźma z końca wsi, ta Chlebakowa, czy jak tam jej tam jest, grzyby w nocy wiosną zbiera po lesie. Coś ci tu, Piotrze, nie styka, bo przecież niedawno ją odprowadzałeś do drzwi domu, więc nie mogła tak szybko... On to uznaje, że Walenty jest nawalony i on po prostu już ma z widem. A jeszcze tak też Jadzia spojrzała to na jedno, to na drugie. Mariola, to on majaczy, co nie? Mi się wydaje. On się chyba sklał. Weź tego tego odprowadź do domu, bo jeszcze się zgubicie w tym lesie. Mariola, i ty przeciwko mnie? Brutusie, i ty przeciwko mnie? Ja nigdy przeciwko tobie, ale ja chcę tylko, żeby nic ci się nie stało. To siedź cicho i potwierdź, co mówię. Ale chodźmy może. Walenty, wracaj do domu albo przez tydzień nie masz dostawy. Ja nie sam. Ja powinienem być policjantem zamiast ciebie. Milicjantem. Szybciej znalazłem resztki Sputnika niż ty. Widzisz? I kto tu się lepiej zna? Dobra, ale z tym Sputnikiem to tak spokojnie. Sputnik nie ma koła, patrzcie na te kolejny. No, kolejny. Wygląda jakby tu przejeżdżał jakiś traktor albo coś takiego. Kradli Sputnika jak nic. Sputnik ja nie ma kół! Sputnika. No ale ktoś go ukradł. Czym? Ciągnikiem? No a czemu nie? Zobaczyć, mieszkamy na wsi. Ciągników i traktorów tutaj nie brakuje. Nawet jakiś kombajn by się znalazł od biedy, jakby się postawił. No ja uważam, że musimy iść za śladami ciągnika. Ja chcę zobaczyć Sputnik. No Ja to proponuję w idziemy. odwrotnym kierunku. Jakby nie Wy patrzeć, idźcie jeśli odwrotnym? pójdziemy za śladami kół, dowiemy Jak się, raz się gdzie z panią to zabrano. zgodzę. No to za śladami kół w takim razie, tak? Walenty, wracamy. Nie, ja idę zobaczyć Sputnika.
Skąd wiesz, że w tamtą stronę? Może to dla zmyłki? Wróćmy. Jest dla zmyłki, kobieto. Ja chcę zobaczyć Sputnika. Więc Walenty nie chcesz iść za śladami kół, tylko gdzieś indziej, tak? Nie, ja chcę iść za śladami kół, zobaczyć Sputnika. Aha, czyli Ja tam, chcę gdzie z Piotrek. powrotem. To Czyli- sobie idź z powrotem. Czyli Ale bez Mariola... ciebie nie pójdę. Aha. Pamiętajcie, że jak chcecie robić jakoś tak coś, co by pasowało pod rywalizację, to możecie rzucić na Other Actions przeciwko sobie i tego racja, jak to wygra. Ewentualnie jeśli Mariola chce wracać, a na przykład Walenty chce, żeby z nim poszła, to na Failure może rzucić, jak będzie miał. No i tak za nim pójdzie, bo ona się z nim kłócić nie będzie. Ona za nim grzecznie podrepta finalnie. Cała nasza czwórka wesoło truchta za śladami. Bo pani Jadzia chyba Właściwie- też za nim idzie. Tak, tylko właściwie po śladach chyba, bo idziemy tymi kolejnami. To jest, jak rozumiem, faktycznie jakby traktor przejechał jeden wał i drugi wał, co nie? Tak. No to idziemy za tym, uważając, żeby w nic nie wdepnąć, ani w żadne żelastwo, które stoi i może but rozerwać, ani w żadne dziwne, zielone, zimne coś. Idziemy, jak tam latarki, nie zgasną nam zaraz? Nie no, to takie może jakieś mocniejsze te latarki. A ten żuraw, jak głębokie są te ślady? Czy to jest na zasadzie, czy można z tego czytać, że było wiezione coś bardzo ciężkiego, czy to są takie statystyczne, typowe ślady, które traktor, ukośnik ciągnik, ukośnik kombajn mógł zostawić? Wiesz co, to są takie ślady, jakby to powiedzieć, to nie jest aż tak jakby rozmokła czy miękka ziemia, żeby dało się poznać, jak duży ciężar był ewentualnie ciągnięty czy wwieziony na jakiejś tam przyczepie. Po prostu wygląda, jakby tutaj przejeżdżał traktor, a czy on był mocno załadowany, to ciężko ci jest powiedzieć, nie? Szczególnie w nocy. No to idziemy. Idziecie za tymi śladami i po pewnym czasie ślady gdzieś tam ciągną się przez jakąś niewielką leśną ścieżkę i po kilkunastu minutach marszu przez las docieracie do drogi. Drogi, która wiedzie w jedną stronę do Chlewników, a w drugą stronę w kierunku Kopydłowa i jeszcze starego PGR-u. No to w tym momencie tak naprawdę trop się urwał, jeśli nie są w stanie zobaczyć, że na przykład, no jest noc, więc to na Ta pewno droga byłoby jest trudne, na tyle, ale wiesz, ubita, no to, że ciężko. też jakieś ślady błota czy coś, żeby pokazujące, w którą stronę to pojechało, to nie znajdą, więc tak naprawdę trop się urywa tutaj. A to droga w ogóle asfaltowa, czy to jest Nie, ten no- typ drogi, że codziennie ciągnik tędy jeździ, więc zrobiła się droga? To jest po prostu, to nie jest asfaltówka, bo tutaj w Chlewnikach chyba nie ma żadnej asfaltowej drogi. Nawet przez środek? Taka wyjeżdżona, wiesz, to jest wieś daleko od szosy, if you know what I mean. Okej, dobra. Więc A wokół domu sołtysa? Wokół domu sołtysa. sołtys też nie miał jeszcze tyle znajomości i mocy sprawczej, żeby sobie dociągnąć kawałek asfaltu. Taka Ale masz wir. żwir, tak, ma żwir. Ta droga też jest taka połączeniem takiej polnej, wyjeżdżonej drogi trochę z drogą taką żwirową, nie? Innymi słowy, kiedyś to była polna droga, a potem gdzieś wysypali żwir i tu doszedł. Tak. Za 10 lat dojdzie asfalt. No albo i wie. Może za 10, Dobra. może za więcej. Dobra, nic tu nie znajdziemy. Wracamy, bo się faktycznie pogubimy i nie ma żadnego ale. Teraz już to naprawdę, Walek, wracasz na chatę. Sprawdzimy pod światłem, co to za kawałek żelastwa. I w sumie tyle. Chyba będziesz musiał, Piotrek, pojechać na weekend do Kopydłowa, żeby zobaczyć, co tam może tamci słyszeli. No trzeba będzie i też warto będzie ogarnąć ten śluz, który tutaj na chusteczce zebrane. Czy to jakoś reaguje, czy chusteczka się zmieniła, czy to jakoś zareaguje przy wodzie. Warto sprawdzić. Zawsze możesz, wiesz, tego Maxa zapytać, co to naszym lekarzem jest. W sumie to dobry pomysł. Wracacie do domu Walentego, czy do... Chyba tak. Jadzia chyba się już do siebie zawinie, tak myślę. Późno jest, No jest już późna noc. nachłodziła się, zmęczyła się, nogi nie te, przespać by się trzeba jutro sklep otworzyć. Ona sobie wróci się już przespać. Plotki swoje zrobią, tylko jutro będzie słuchanie w sklepie, co kto twierdzi o tym upadku. Piotrek z kolei by chyba tylko wziął od Walentego ten kawałek metalu i też wrócił chyba na siebie już. Może mu oddać ten kawałek tego metalu. No i chyba też wraca. Sobie skoczy skrótem przez las. Mariolcia idzie za Walentym i zostaje u niego. Skrótem przez las, tak? Dobrze. Jak idziecie skrótem przez las w nocy, to myślę, że poproszę od was jeszcze Insight Rolla.
Mariola się jakoś trzyma. Powiedz mi, Walenty, czego się boisz? Starego. Twojego starego, tak? Oczywiście. I że go będzie chciał, że tak powiem, do partii kiedyś wciągnąć. Że do roboty trzeba się będzie wziąć po prostu. Docieracie pod twój dom, bo Mariola myślę, że mieszka gdzieś dalej. Stoicie przez chwilę wpatrzeni w siebie. Pewna cisza między wami wisi w powietrzu. Ciemno to rumieńca nie widać. Patrzycie się tak na siebie w milczeniu. Tylko gwiazdy i księżyc przyświecają waszej chwili w tym miejscu. Coś mówicie do siebie, czy żegnacie się bez słowa? Mariola z nim zostaje tak czy siak. Aha, w sensie, że idziesz z nim, tak? No tak. Wchodzicie do domu Walentego i idziecie spać. Walentego budzi potrząsanie za ramię. No, Co się Waluś. dzieje? No, Waluś. Koniec tego spania. Trzeba się w końcu wziąć do prawdziwej roboty, słyszysz? Znajomy, przykry, podniesiony głos swojego ojca. Otwierasz oczy i widzisz biały sufit i tą nieznośną, wkurzającą, prostą lampę z białym kloszem, która wisi na środku. Jesteś z powrotem w rodzinnym domu, w mieście, a przy twoim łóżku stoi twój stary i wiesz, jednym bezceremonialnym ruchem zrywa z ciebie kołdrę. Wstawaj, Leniu. Koniec tego dobrego. Czasy beztroskiego bikiniarstwa, czasy beztroskiej zabawy w artystę się skończyły. Od dzisiaj jesz śniadanie i idziesz do fabryki. Tak jak przystało na prawdziwego Polaka. Dostaliśmy zlecenie, będziemy montować najnowszy krzyk polskiej motoryzacji. Fiat 126P. A ty będziesz miał w tym wszystkim swój czynny udział. No to Waluś, jak to słyszy, to zrywa się, siada na tym łóżku, patrzy na tatę i jedyne co mówi: tato, to ja jednak wolę z tobą do partii. Ja jednak wolę z tobą do partii. Byle nie do fabryki, ja mam za ładne ręce na fabrykę. Do partii, synek! Żeby pójść do partii, to trzeba coś umieć, trzeba coś znaczyć. Trzeba znać odpowiednich ludzi. Nie, Waluś, to nie będzie takie proste. Ubieraj się, śniadanie i zapieprzasz do fabryki. A, jeszcze jedno. Pamiętasz swoją gitarę? Pamiętasz te swoje sztalugi? Pędzle, farbki i te wszystkie inne twoje dziecinne wymysły? Sprzedałem. No tato, tylko nie sztanki. Wiesz, ile to kosztowało? Prosto z zachodu sprowadzone. Wiesz, jakie trzeba mieć znajomości, żeby to dorwać? Skoro miałeś takie Teraz dobre znajomości, żeby to dorwać, to sobie wyrobisz kolejne znajomości, żeby trafić do partii. A tymczasem powiedziałem, koniec tej zabawy, tej dziecinady, tego przedszkola. Czas zacząć dorosłe życie. Waluś. Może w końcu zaczną się do ciebie zwracać perwalenty, a nie tylko Waluś to, Waluś tamto. Może Waluś jakiś winko wieczorem, albo narysujesz mi jakiś pejzaż? O, jakbyś miał sensowniejsze nazwisko, to by się chociaż nazwiskiem do mnie zwracali. A tak to już lepiej Waluś niż Adolf. Ty mi tu z nazwiskiem nie wyjeżdżaj. Kojarzy? No właśnie, tym bardziej, że podjąłeś się zajęcia malarza, to wiesz jak to się kojarzy? Także zająłbyś się czymś pożytecznym, więc mi tutaj, synu, że tak powiem, nie pierdol, tylko ubieraj się i wio do roboty. Żadnej fabryki nie będzie. Ja do żadnej fabryki nie idę. Ja chcę odzyskać moje sztalugi. I w tym momencie, wiesz, twój stary po prostu wręcza ci takiego siarczystego klapsa w dziąsło. Znaczy, wiesz, taki siarczysty policzek. Lep na ryj. Tak. I w tym momencie, wiesz, budzisz się, bo Mariola, wiesz, przypadła tam w łóżku, czy przy łóżku twoim i tak się, jak tam się rzucasz, coś, wiesz, cały spocony, oblany zimnym potem. W ogóle nie wiadomo, co Waluś, się dzieje. co się dzieje. Sztalugi. Pierwsze co robi, to wstaje i idzie sprawdzić, czy są jego sztalugi na miejscu. On się zrywa z łóżka, wiesz, w ogóle cię nie słucha. Idzie Leci gdzieś za nim, oczywiście. Lecisz za nim, on wpada do tego swojego pokoju, gdzie tam ma swój ten warsztat malarski, ma tam te jakieś poustawiane już płótna, częściowo pomalowane, całościowo pomalowane, jakieś rozłożone sztalugi, tak wpada i tak dopada do tej sztalugi z jakimś tam już napoczętym obrazem i tak wstaje przy tym i zaczyna ciężko oddychać, nie? To Mariola leci za Walentem, pyta się, co się stało, o co chodzi i próbuje do niego podejść, złapać za ramię. Czujesz, że ma zimną i taką mokrą skórę, jest taki, wiesz, cały oblany właśnie takim zimnym potem. Mimo, że wcale jakoś gorąco w nocy nie było, ale... No i chce wiedzieć, co się dzieje, to na pewno, ale że cała spanikowana jest swoją drogą. A
Coś tam przez sen tylko gdzieś to dotarło do ciebie tak na pół świadomie, że tam coś o tato było. Chyba ojciec mu się śnił. Walenty odpowiada, nie odpowiada, reaguje. Skoro Mariola do niego przybiegła i pyta się, co się stało, no to Walenty się tak odwraca do niej i mówi takie: Boże, jaki mi się koszmar śnił. Śniło mi się, że stary mi sztalugi sprzedał. Normalnie tego jego Moskwicza czy inne coś, co tym sobie do tej partii jeździ, to on by sobie mógł za to tego Moskwicza kupić. A on by mi przerąbał palety, farby, wszystko. Ale przecież nie masz z nim kontaktu od dobrych paru lat. Kontakt to mam, jak coś chcę. Ale takiego, żebyście dłużej pogadali, to nie, więc dlaczego to wraca? No i dzięki Bogu, bo jeszcze by mi to wszystko sprzedał. A czy Waluś wierzy w Boga? Nie, ale ładnie brzmi. Aha. Nastaje sobotni poranek. Staje sobotni poranek i czas albo leczyć kaca po piątkowej nocy, albo wstać rano do pracy i otworzyć sklep, bo bułki się same nie sprzedadzą. Lokalne plotki się same nie zbiorą. Jak najbardziej, tylko pytanie, czy robimy przerwę w środku, czy lecimy dalej? Jak chcecie, to robimy przerwę, jak nie, to nie. Doleczyć kaca, ogarnąć się, otworzyć sklep, bo pewnie już pierwsze staruszki to chciałyby kupić jakieś świeże bułeczki czy tam masło, a dostawca to jeszcze w ogóle na ostatnim zakręcie. Też nie za trzeźwy, ledwo prowadzi ten samochód. Boże, tą ciężarówkę. W sumie ciężarówkę to samochód. No i tak to się żyje na tej polskiej wsi. Czy w Chlewnikach jest świetlica albo jakaś remiza? Pewnie jest, nie? Jak to duże według ciebie? Jak duża ta wieś? Albo jakaś przy plebanii może jest. Świetlica na pewno przy plebanii będzie. To już prędzej. No, a jeżeli chodzi o remizę, wątpię. W Bardziej Kopydłowie raczej straż jest, nie? No. Tak, straż jest w Kopydłowie. Możemy mieć remizę w postaci jednego wozu strażackiego, co jest w garażu u któregoś z mieszkańców, który też przy okazji jest strażakiem. Z samego rana, jak tylko otworzyłaś sklep, ludzie, starsze kobiety nie mające ze sobą robić, z samego rana musiały oczywiście dokonać zakupów, no bo świeże mleko i bułki trzeba kupić. Tak. Od razu tam się naopowiadały, że coś to w nocy było, jakaś obławę robili ponoć temu, jakąś się tam Jaśkowi kto krowa zdechła, czy ją ubili? Tego nie wie nikt. Ponoć szukali po nocy jakiegoś zbira, bandziora, zwierza. A bo to szukali, bo to jakieś parę głosek było, ktoś, że to coś spadło, ktoś, że to mu krowę ze złości zabili. W sumie to nie wiem, co tam i jak, chyba że kto słyszał. A ponoć sołtys wcisło ponoć strasznie zaaferowany jakiś, chce jakieś zebranie robić dzisiaj w świetlicy na plebanii u księdza Lawendy. Kiedy? No dzisiaj ponoć, o 12:00. Południe? W południe, Toż... samo południe. To może niech puści nieco więcej wici, bo do południa to się jeszcze nie rozejdzie. To co najwyżej pół wioski się dowie po fakcie, jak już wstaną i wyleczą poprzednią popijawę, że jakieś spotkanie w ogóle było. No to słyszała, że sołtys powiedział, że kto może, to niech przyjdzie, no bo to ważna sprawa, jakby to powiedzieć, wieś musi się godnie zaprezentować, bo ponoć ma ktoś przyjechać. No to jak godnie zaprezentować, to zobaczymy, najwyżej wszyscy będziemy ganki myć. A pani Mario, bo ta stara Helenka, ponoć coś dziwnego z nią. Czy pani coś wie o starej Helence? O Bochniakowej starej? No? O tej starej wariatce? Ktoś tam znowu mówił coś, że w nocy wyłaziła, a miała siedzieć w domu. A ona wie, że tam przy tym swoim płocie filuje i coś tam szepcze do siebie. Kto by się tym przejmował? Pani Jadziu, jej syna znaleźli w lesie zabitego, to już jej coś na mózg padło, a potem jak jeszcze mąż jej odszedł, to już całkiem stara zbzikowała, ale się trzyma tyle lat, ja nie wiem, ona już chyba ze 100 ma, albo 90 no na pewno, ale... Stówkę? Lekarza by trzeba zapytać. Albo najlepiej sołtysa, bo sołtys to będzie wiedział, kiedy ona tutaj się urodziła. Sołtys to dla niej siuśmajtek. Ona już chyba z 2 sołtysów w wiosce przeżyła. No, ale księga urodzeń jest u sołtysa czy gdzie? U sołtysa chyba na plebanii, u księdza Lawendy trzeba by szukać. No nie wiem, no ja się nie znam.
A no to jak u księdza, to u księdza sprawdzić. Dobra, niech sobie żyje. Jeśli z nią dobrze, na tyle, na ile z nią może być dobrze, to niech sobie żyje. Co? Za dużo plotek dzisiaj, pani Mario. O 12:00. No to się zamykamy sklepik o 12:00 i idziemy do sołtysa zobaczyć, co on tam powie, kto to niby ważny przyjeżdża. A to ja jeszcze Justce powiem, żeby też szybko, prędko przychodziła zakupy robić, no bo jak pani o 12:00 przed 12:00 sklep zamyka, no to ona musi sobie kupić świeże mleko i ponoć z wojska wczoraj przyjechała. To jeszcze ja powiem, że też z wojska przyszła, bo wiadomo, no trzeba zaopatrzyć, a jej hop to żre. A, przyszła. Jeszcze trochę zostało, chociaż no do 12:00 to zejść może wszystko. A to pani ta podladę co schowa, nie? Tak co lepszego, no dla Jóźwiakowej pani nie schowa. Co mnie schować można. Dobry ludzie są. A, jakby mój stary tu przychodził i żebrał jakie setę albo coś dla zdrowotności, to już mu pani nie dawaj, bo za dużo tego, za dużo. A wczoraj brał na 5 minut przed zamknięciem przylazł. No ja wiem i potem mi tam marudził w chałupie taki nie do końca wypity. Ani to spać pójdzie, ani to do roboty. Taki do niczego i tylko łazi i coś tam łazi, marudzi taki. A to albo zacząć i dobrze skończyć, albo nie zaczynać wcale, nie? Prawdę mówię, czy nieprawdę? Oczywiście. To ja dziękuję i pędzę informować dalej, no bo jak sołtys zwołuje, to musi być pilna sprawa. A lećcie z Bogiem, byle jak najwięcej się ta informacja rozeszła. No i ona tam sobie pognała szybko, jakby rozsiewać plotki dalej, a co reszta No i to w sumie Jadzie też pomoże z tymi plotkami, no bo... Kto przyjdzie, to poinformujesz, nie? Tak, a że przyjdzie pewnie trochę. Zresztą i żona sołtysa Wcisły też przyszła do zakupy zrobić, nie no. A co reszta? To się żony podpyta, co tam żona wie. Co to za ktoś ważny ponoć ma przyjechać. Mówili, że... Stary mi mówił, że jakiś dygnitarz partyjny. Jak on tam? Coś na S. Niech ja pomyślę chwilę. Spychała chyba? Spychała się nazywa, tak. No ponoć tam z miasta, z wojewódzkiego ma przyjechać i wizytować nasz PGR tam u Tuckiego, Stanisława. Miejmy nadzieję, że wszystko dobrze będzie. Pochwalą, może jako nagrodę wręczą, to wtedy i wioska, może w jakiej gazecie napiszą o chlewnikach. Fajnie by było poczytać, że chlewniki swoje 5 minut sławy dostały. W lokalnej to może. Raczej więcej to się nie zaniesie. Ale żeby to faktycznie dobrze ten PGR wypadł, bo jak nam go zabiorą, to już w ogóle tu nic nie będzie. No tam ostatnio Stasiu narzekał, że tam coś mu przy kombajnie nie bardzo trybi, ale tam mieli mu chłopaki pomóc, coś jakieś części z miasta sprowadzić. No to może się uda przed żniwami naprawić, żeby na chodzie był. Dobrze by było. A dygnitarza nam tu jeszcze brakowało. Wioska się rozwija, dobrze wszystko idzie, a tu nagle dają. Widziała pani, że do tego PGR-u tam jacy obcy przyjechali? Widziała tam Wołgę stała przed PGR-em. To co, Ruscy przyjechali? A kij go wie, nie bardzo się z miejscowymi zadają, jacyś milczący tacy. Dziwni. Jak człowiek ma język, to gada. No oni tak między sobą raczej chyba tylko coś tam gadają i sobie tam jeżdżą, głównie do Kopydłowa i z powrotem. To może faktycznie jacy Ruscy, co z nami nawet nie chcą gadać, bo pewnie po polsku nie potrafią. No ja ich nie zaczepiałam, a i oni też do nas nie zawitali, więc nie wiadomo co, ale też Jadzia, słyszałaś? Ponoć w lesie coś pierdykło wczoraj i że temu Jaśkowemu krowę zabili. To prawda? A Jaśkowemu krowę to wręcz zaszlachtowali, ci mogę powiedzieć. Co tu się na tym świecie dzieje? Głowa mała, tyle problem. Taka spokojna wieś. Ty uwierzysz, Jadzia? Taka spokojna wieś. A co tu się dzieje? Od śmierci tego Wiktora po prostu same jakieś rzeczy dziwne się porobiły. Niewiarygodne. Co nam tu przyjdzie? Przyjdzie nam tu jeszcze takich czasów dożyć niespokojnych. O, wojna nie wróciła. No Póki tak. wojna nie wróci, to dobrze jest. Mówili, że może jaka wojna, bo co w lesie pierdykło będzie znowu, ale tu ani czołgów, ani wojska
ja nie widziałam, więc może nic takiego, może faktycznie tylko im jaki satelita, czy jak to nazywają, z nieba spadł, albo inne, coś mówili, gdzieś tam No bo trochę żelastwa to ponoć w tym lesie to leżało. No to może i Ale to faktycznie tak- coś tam spadło, jakiś samolot może. Kto wie, może jakiś, nie wiem, satelit sobie latał, to ktoś stwierdził, że to jakieś szpiegostwo, puścił rakiety, rozsadził to i do nas spadło. Ale to myślisz, Jadzia, że to zachodnie? Że to jak to w radiu gadają, imperialistyczne? Zgniły imperialistyczny Zachód nam to satelity podsyła? Albo Ruscy. Bo co, nie mogą przylecieć z Moskwy, to nas słuchają. Psia ich mać. No ale dobrze, nie powinnam tak mówić, a przecież towarzyszko Jadziu się uśmiechnęła. Towarzyszko Jadwigo. Idź ty tam swojego męża ogarnij, bo pewnie głodny lata, a od jednego do drugiego musi ganiać i mówi, weź A ty tam weź, nakarmij swojego weź, jak on męża. on ten telefon odebrał, znaczy tą pocztę odebrał o tej wizytacji, to jakby owsików dostał, jak poparzony gania. Niewytrzymanie z nim od wczoraj. No co, mięsa mu dać, żeby chociaż energię miała, nie że padnie gdzieś na środku drogi. Dokładnie. Tak. Więc ja tam pod Wawelską wezmę taką jak lubi, bo to jego ulubiona. No to tam troszkę też spuszczę sceny, no bo jednak sołtysowa to wiadomo. To jest klient, który nie odejdzie, więc można go troszeczkę delikatniej potraktować. Dobra, a reszta? Z rańca co robi? No, Walenty jak się obudził, spać to mu się już tam dobrze nie spało. Jak mu się ojciec przyśnił, to już noc dobra nie była. Więc stwierdził, że skoro o samym samogonie i ogórkach żyć się nie da, to przydałoby się coś zjeść. A że szafki w domu puste, to w sumie wypadałoby do sklepu skoczyć. To się przy okazji z panią cudowną, kochaną sklepową przywita, spyta, czy bezpiecznie do domu dotarła. No to poszłam po kanapkę, widzę. Sorry. Dobra, lecimy. No to jak z tą kanapką? No, Nie, takie. odegram, spoko. No dobra, widzisz, Jaćkę też na pewno zarobiona, bo o której właściwie Walek przyjdzie, tak mniej więcej? No jak się wyśpi, taka 10, na pewno nie wcześniej. No to tak o 10 to myślę, że już trochę ludu będzie, ale też nie aż takie staruszki, to mieszanka typowa, kolejka na 3 osoby, ktoś tam się wykłóca o cenę, wiesz, wieść spokojna, klasyczna i tak dalej. Ten Waluś czekał swoje w kolejce. No, jak tam się pani trzyma? Nogi nie bolą? Bezpiecznie pani do domu dotarła? Od stania za ladą bolą zawsze Walek. Aczkolwiek jak się stoi za ladą, to się pieniądze zarabia, więc trzeba stać za ladą. Przynajmniej coś pani ma za to wtedy, za to stanie. Trzymamy się. Ale słuchaj tego, sołtys wieść skrzykuje i przy księdzu w świetlicy ma być spotkanie za 2 godziny. Więc jak chcesz się udzielić, to tam. No wypadałoby chyba i skoro się tu mieszka, ale nie wiem, czy mi ksiądz przypadkiem od razu egzorcyzmów nie jebnie, bo on to mnie raczej tak średnio lubi. A ksiądz może i nie lubi, może i ci pogrozi, że ty do kościoła nie chodzisz, ale większej krzywdy to on ci nie zrobi. Wpadnę, może jeszcze Mariolę ze sobą zabiorę, o ile się obudziła. Ale to w ogóle słuchaj, że sołtysowa to tak powiedziała, że ci co wołgami przyjechali, to nie ta wizytacja, tylko jeszcze jacyś inni się przy PGR-ze kręcą. Więc to w ogóle obcych mamy na tapecie. No to może oni, nie wiem, no może faktycznie coś im spadło i teraz szukają tego. Kto wie? Albo już zabrali. Ślady były, prowadziły w tamtym kierunku, może zabrali już. Piotrek był jeszcze u ciebie? Coś żeście ustalili o tym kawałku żelastwa? Nie było. Ja to zresztą niedawno wstałem, ja nic nie wiem. Poza tym, że więcej aż tyle nie piję, bo się takie koszmary śnią. Nie wiem, czego on do tego dodał, ale radzę te wszystkie butelki albo szybko sprzedać, albo gdzieś w kąt odstawić. Bo może i kaca nie ma jak zwykle po piotrkowym, ale nie polecam. Tylko tobie się to śniło, nikomu innemu nie. Zresztą sam majaczyłeś, że staruszka żeś w lesie wiedział, co grzyby zbierała. Staruszka w lesie grzyby na pewno zbierała. Waluś, weź ty, nie mieszaj tego, co pijesz z tym, co palisz, bo ewidentnie dajesz potem jeszcze dziwniejsze swoje wizje, a obrazy to ci nie pójdą, jak będą jakieś pomazane. A może nie pójdą, może właśnie tego klient oczekuje. Ty klienta w ogóle masz? Kiedyś się jakiś znajdzie. Oj, Waluś. Masz. Przyniesiesz mi jutro albo kiedyś. Dobra, super, ekstra. Wiszę pani sweterek, jak matka z zachodu sprowadzi. A sweterek to się przyjmie, faktycznie. Dobry sweterek na zimę. W tych czasach ta zima to ostra.
Nie wiadomo też, czy nie Dobry ruska. Cezarek zawsze dobry. Do miłego dnia i do zobaczenia na tej zbiórce, co tam ma być z mieszkańcami. Piotruś, jeszcze ty chyba nic nie mówiłeś, co robisz. No to Piotrek jak wstał, ogarnął się, doprowadził do porządku, to pierwsze co zrobił, to faktycznie jak radziła pani Jadzia, to pojechał albo do lekarza, albo do weterynarza, zależy od tego, co oni tam w tej wiosce mają. I tak, jak tam miał się nazywał, chyba Max, czy jakoś tak? Dobra, to wracając, to on właśnie tam pojechał, czy tam do lekarza, czy do weterynarza, w zależności od tego, kogo oni tam w tej wsi mają, takie, cześć Józek, mam do ciebie małą sprawę, tak jak po wyjściu do kliniki. Piotruś, co? Zabalowałeś wczoraj za mocno? Ze mną to wszystko dobrze, ja to w gorszych stanie na służbie byłem, się mną nie przejmuj, ale mam do ciebie takie małe pytanie. Tak otwiera tą kieszeń przy pasie i tam wyciąga, to też tak, ma rękawiczki takie służbowe na rękach, więc nie dotyka tego bezpośrednio. W ogóle wtedy to też ręce bardzo dokładnie umył, zdezynfekował spirytusem nawet, żeby w razie czego jak coś tam było, to zabiło. I takie, ci mi proszę, co jest na tej chusteczce, bo jakieś te dziwne algi, czy coś tam było to w lesie. Prawdopodobnie może to jakaś trucizna, którą potraktowano też bydle, czy coś. Nie wiem, co to jest, lepiej to sprawdzić, było w lesie. Trucizna w lesie? To myślisz, że ktoś tu nas podtruwa? Że zgniły imperialistyczny Zachód nas tutaj atakuje? A cholera to nie, jakby nie patrzeć. Jankowi krowę ktoś zaszlaktował, więc truciznę też mógł rozrzucić. Kto to wie? Coś to, ale że w chlewnikach takie rzeczy. Dobrze, ale... Dobrze, towarzyszu Niemiec. Zajmę się tym niezwłocznie w takim razie, mimo że przy sobocie jesteśmy, ale dla poznajomości, dla przedstawiciela milicji obywatelskiej to wszystko. To... Dziękuję towarzyszu za twoją wierną służbę. Ćwiarteczka się należy. Dobrze, tylko... Ja to piołunówkę, pamiętasz? Pamiętam. Doskonale. No to dobrego dnia, towarzyszu. Kiedy mogę się po wyniki zgłosić? Wiesz co, tak późnym dzisiaj popołudniem, bo to muszę tak się temu przyjrzeć dokładniej. A tu wiesz, od czynników za bardzo nie ma, muszę coś pokombinować. Musiałem jechać do miasta, więc to taka Jasne. prowizorka będzie, ale coś tu posprawdzam, czy to faktycznie trucizna, czy tylko jakieś dziwne coś. Dobrze, to ja nie przeszkadzam. Do zobaczenia później. I wychodzi tam z kliniki. To nie klinika, to jest właściwie... Czy tam dom, czy tam cokolwiek, po prostu gdzieś tam, Dom, gdzie ma nie? swój gabinet, nie przyjmuje. Bo tutaj wiesz, to jest dom, tylko to czasami on przyjmuje prywatnie, tam wiesz, za jajka nabiał i tak dalej, coś tam komuś tam Klinika, tak w cudzysłowie. receptę wypisze, a faktycznie to w Kopydłowie wiadomo, wszyscy przyjmują, tam wiesz, ty pracujesz, on pracuje. Kopydłów to jest Dokładnie. centrum cywilizacji w okolicy, a chlewniki to wiesz. No to biorąc pod uwagę tą tutaj wszystko sytuację, no to zajedzie do domu Walentego, też zobaczy, czy on tam żyje, czy go tam nie zeżarło nic w nocy jeszcze. No to może. akurat Walentego w domu nie zastajesz. Walenty pusto. A czy Mariole zostaje? Też nie. No, Zostajesz. Tak, zostaje Mariolem. Zostaje? Mariola No to została w domu, ona się wyszykować musi. Dobrze. No to dobrze. Mariolka mu otworzyła drzwi, czy nie? Otworzyła, ale w samym ręczniku. Tak spojrzał się, Mariolka, ja wszystko rozumiem, ale jeszcze Walenty mi pierdolnie tymi sztalugami. Weźcie się chociaż szlafrok ubierz. To musisz zaczekać, Walentego nie ma. Dobra, ty też masz gębę i porozmawiać umiesz. Weź się po prostu ubierz, poczekam tutaj. Dobrze. Ona Tak, faktycznie wiesz, pójdzie wejdzie i Piotrek zostanie sam. Wejdzie do środka, zaczeka 5 minut, jeśli nie pójdzie, to tak do łazienki takie bum, bum, bum. Ile ty tam będziesz siedziała? Tyle ile trzeba. Kobiet się nie pośpiesza. Na kobietę to trzeba jeszcze mieć wygląd i zachowanie, a ty co najwyżej jesteś panieneczką. Ja przepraszam. Za kogo ty mnie masz? Chcesz, żebym odpowiedział szczerze? Zawsze. Powiem ci tak, pewnych rzeczy nie wypada powiedzieć przy jakiejkolwiek dziewczynie. Tam zastanawiam się, z kim Walenty się zadaje. On On to też przynajmniej nie jest na taki święty. poziomie. On też nie jest taki święty. On to w gnojówce nawet po pijaku leżał. Grubo. Ale tego nie widziałam, dobrze? Dobra, Jak w nie każdym widziałam, to razie. nie miało miejsca. Dobra, ty tam sobie żyj tą swoją popopraną filozofią, czy w ogóle czymkolwiek ty tam żyjesz. Noc mieliście spokojną, nic się u was nie stało? No jak dla kogo spokojną, dlatego spokojną. Walentego koszmary męczyły. Koszmary? A to dziwne. No ale każdemu się zdarza.
Dobra, gdzie w ogóle ten pseudo Pablo Picasso pojechał? Coś mówił, że do sklepu idzie, Boże. Dobrze, to ja pójdę do niego, bo z nim można to porozmawiać przynajmniej, a nie jak z tobą. Narzekasz. I wiesz, po prostu wyjdzie i niech ona się tam maluje, czy cokolwiek ona chce, o ile na kosmetyki ma, czy jak to w głębokiej komunie. Czy jak to w głębokiej komunie bierze, po prostu przecina buraka i nim smaruje, żeby były różowe. No to kierunek sklep i ciekawe, czy znajdzie Walentego, czy nie. Gdzieś tam Walentego właściwie znajdujesz po drodze już, wracającego ze sklepu. Spotykacie I się tak gdzieś jak tam. go widzi, to tak mu jeszcze macha z oddali. Walenty! No Walenty jak Piotra zobaczył, no to też mu od razu odmachał. No co tam u ciebie, dowiedziałeś się już coś? Bo mnie to ciekawi strasznie, no. Nic jeszcze konkretnego nie wiem. Na razie to naszemu lekarzowi dałem to zielone paskudstwo, żeby przebadał. Zobaczymy, co to jest. Czekaj, Walenty, A chyba wam słyszałeś o zbiórce u tego. Zbiórce w świetlicy na plebanii tam. No, jak dałeś mu to ważne, żeby nie zechlał tego, to już będzie sukces. A tak w ogóle to wszyscy się zbierają przy plebanii. Mało wiem, mało pamiętam, ale ktoś ma przyjechać, sołtys coś tam on nas chce, ganki będą myte, no żeby się tam koło południa o tej 12 spotkać. No to dobrze, Wpadasz, że nie mówisz, wpadasz? no to dobrze, że mówisz, bo planowałem już też jechać do Kobyły, tak się nazywało to miasto, tak? Kopydłów. Kopydłowo. Już do Kobydłowa chciałem jechać i tam dopytywać też w mieście, co wiedzą, też na komendę zajrzeć, czy tam coś poszedł sołtys zgłosić, czy jak to wygląda. Dobrze, że mówisz, bo bym pojechał i bym to ominął. No jak jedziesz, to mnie po drodze zabierzesz, bo mi się chodzić za bardzo nie chce. Zabierzesz mnie. Ale, a co będę z tego miał? Wiernego klienta jak zawsze. Ty wiernym klientem jesteś i bez tego. Dobra, zabiorę cię. No to za i 5 widzisz złotych. jak pięknie. Dobra, warte. Nie będę butów zdzierać. Dobra, powiedz ty mi lepiej, bo Mariolka coś tam gadała, że ty koszmary miałeś. Walenty chyba wymownie zamilknął. Żadne tam koszmary, stary się śnił gdzieś tam, że mi sztalugi sprzedał. Tak to bywa czasem. A to dla ciebie to zdecydowanie straszne koszmary, jak dla przeciętnego Polaka powołanie do ruskiej armii. No dokładnie. Mnie do armii na szczęście nie powołają. Dobrze mieć starego tam się, gdzie go ma. W dupie. Dobra. No cóż, to lubi. No dobrze, przeskakujemy do spotkania z sołtysem. Czy ktoś się z was na to nie wybiera? Nie, chyba wszyscy idą. Mariolka idzie? Ja zostaję, ona nic nie wie. Tak, ona nic No nie właśnie, ona się pytanie, bo szykowała. Kiedy po nią Czy przyjdzie? Walek jej przekaże? No. Czy Walenty No chce ją pytanie- zabrać ze sobą, czy nie? Jak wszędzie za nim łazi, to niech i tam lezie, co za różnica. ona Najwyżej dostanie po łbie od babci Marioli, no ale bo znowu do domu nie wróciła na noc, no ale mi się trudno, no takie koszty życia. Szmatą przez łeb. No dobrze, no to przeskakujemy do miejsca świetlicy na plebanii. Na plebanii u księdza Antoniego wlazło. Znaczy nie wlazło, tylko Lawendy, przepraszam. Ksiądz Antoni Lawenda prowadzi tutaj lokalną parafię. Jest proboszczem waszej lokalnej parafii. I tutaj gdzieś za niedaleko, właściwie na obrzeżach Chlewnik ma plebanię, niewielki kościółek. Jest tutaj też taka świetlica parafiarna, w której zbierają się mieszkańcy wsi Kopydłowo. No zebrali się praktycznie wszyscy. No może nie ma starej Bochniakowej, ale to chyba akurat i dla Walentego, i dla Piotrka chyba całkiem dobrze, że nie ma. Nawet nie wiadomo, czy dla sołtysa nie lepiej. Tak, czy dla sołtysa też nie lepiej, może też faktycznie, prawda. Stara czarownica sobie mikstury waży. Kiedy już zebrali się w większości mieszkańcy miasta, tam się wsi, porozsiadali się w jakichś tam ławkach, na krzesełkach i tak dalej, na podwyższenie wyszedł, widać, że lekko podenerwowany sołtys Henryk Wcisło, tak poprawił ten swój wyjściowy, niedzielny garnitur. I tak, dzień dobry, obywatele wsi Chlewniki, towarzysze, towarzyszki. A co tak oficjalnie, Heniek, tam gdzieś się wyrwało z komuś z gardła. Przecież my to sami swoi. No tak, sorry Waldek, ale Waldek musi być oficjalnie, więc jeszcze raz. Obywatele wsi Chlewniki, towarzysze, towarzyszki. Zebrałem was wszystkich tutaj, ponieważ mam do przekazania pewne ważne wieści oraz
musimy ustalić pewne ważne zadania, które związane są z tymi wieśćmi. Dostałem pismo z miasta wojewódzkiego od samego wojewody, że pojutrze, w poniedziałek rano przybędzie do nas delegacja ze stolicy i przyjedzie ważna persona z partii, z PZPR-u, towarzysz Edmund Spychała, który ma wizytować nasz PGR. Panie Tucki, gdzieś tam z głębi sali podniósł się agronom Stanisław Tucki, wasz nadzorca PGR-u, trzymając w dłoniach swój nieodłączny notatnik w grubej oprawie i tak poprawił okulary. Dzień dobry Państwu. Tak, nasz PGR będzie wizytowany, tak jak towarzysz sołtys powiedział, i taka prośba moja do mieszkańców Chlewnik, żebyśmy godnie przywitali towarzysza Edmunda, więc ja tak proszę, żeby się dobrze, ładnie ubrać, tak odświętnie, na galowo. Tak, pani Jadziu? Nie zgłaszam się in-game, tylko chcę sobie rolnąć na to, czy Tucki to tak mówi na trzeźwo, czy Tucki to już mówi podpity kilkoma kielonami. Dobra, to na Investigate'a dawaj. Wiesz co, nawet rolę sobie 2. Myślę, że pani w średnim wieku jest w stanie wyczuć najbardziej. Aha, dobra, nic nie wiem. Wiesz co? Wydaje ci się, że Tucki jest wyjątkowo trzeźwy, jak na Tuckiego. Odstawił trudniki od policji milicjanta? Odstawił? Co odstawił? Odstawił trudniki od pana milicjanta. A nawet ostatnio gdzieś ci się kojarzy, że nie zgłaszał się po więcej, więc nie wiem, no może został abstynentem na czas przynajmniej wizytacji. Tymczasowym tylko i wyłącznie. Jak pojedzie, to od razu na uspokojenie sobie walnie. I to nie szklaneczkę. Trzeba przywitać odpowiednio delegację ze stolicy, więc taka moja prośba i sołtysa pewnie, a tak? Zgadzam się z panem Stanisławem. Wypada odpowiednio przywitać, więc potwierdzam prośbę pana agronoma, towarzysza agronoma, że trzeba odpowiednio się ubrać odświętnie, musi się przywitać, trzeba kwiaty naszykować tutaj do naszych gospodyń, do naszego kółka gospodyń wiejskich. Prośba o przygotowanie odpowiednich bukietów, a także ktoś by się przydał do pomocy do posprzątania. Będziemy przygotowywać tam odpowiednio, bo i na pewno wieś też na pewno odwiedzi i będzie chciał zobaczyć, więc trzeba ganki posprzątać, tak, przybrać odpowiednio, wiecie, tam gnojówkę sprzed wejścia, ty Jóźwiak, byś w końcu sprzątnął, bo już leży drugi miesiąc. Dobrze, Heniu, butelki z trawy pozbierać przed domu. Tak. Kopsnij ty sołtys tego dostawcę, co by wreszcie normalnego chleba przywiózł, a nie te popierdółki, które przychodzą do sklepu. Pani Jadziu, proszę, pani wie, ja pani obiecałem, to słowa dotrzymam, tak? No, mam nadzieję. Tak, ale nie w tym rzecz, teraz są sprawy ważne i ważniejsze. Ja wiem, że na co dzień sprawy pani Jadzi są ważniejsze, ale w obliczu delegacji... A jak kontroler zobaczy, że sklep chujowo wyposażony, to co sobie pomyśli? Sprzątać wieś mamy, chodzić świetnie ubrani, to i niech sklep dobrze wygląda. A nie reprezentuje się jak pomyje. Pani Jadzia ma rację, jakby nie patrzeć, sklep to bardzo ważne miejsce w naszej wsi. Jak będzie wyglądał kijowo, no to co on sobie pomyśli? A poza tym jak to też wpłynie na wizerunek wsi, że polski rolnik je byle co? Polski rolnik jest ostoją wsi. Gdyby nie polski rolnik, to nic byśmy tutaj nie mieli, to prawda, ale wizytacja w PGR-ze to nie zdarza się co dzień. To jest coś, co nie może zostać bez naszego nadzoru, bez naszej opieki. Absolutnie nie może tak być. Jakieś pomysły, szanowne panie, jak udekorujemy Walenty? Ty jesteś artysta, malarz. Może masz tam w swoich zbiorach jakieś takie pasujące, odpowiednie pejzaże rysowałeś? Szanowne panie, Walenty. No co, piękne zestawienie. Bo Walenty to tak pomiędzy, nie to chłop, nie kobieta. No artysta w końcu. Waluś, No może byś plebanie w końcu odmalował? Też farba. Tylko nie pędzlem,
A co? Rolką na kiju. Posiedział, pomyślał, podrapał się po głowie. No, możliwe, że coś się tam znajdzie, no, coś się pewnie wykombinuje. Jeszcze tak nie było, żeby jakoś nie było. Namaluje na speedrunie. Trawę na zielono się pomaluje. Coś się wymyśli na pewno. Dobrze, jakieś pytania odnośnie wizytacji? O której godzinie to się wszystko zaczyna? No, z tego co mi wiadomo, delegacja przyjedzie gdzieś pomiędzy 8 a 9, więc pewnie podejrzewam, że wielkie otwarcie całej tej uroczystości to pewnie o jakiejś 10 będzie, więc rano to już musi być wszystko na tip-top. A na jak długo ta wizytacja do nas zawita? No mam nadzieję, że tylko kilka godzin co najwyżej i sobie pan dygnitarz pojedzie. No bo cóż to u nas tak porabiać? Stanisławie, co w tym PGR-ze? Tak dużo do oglądania? Nie no, dużo to nie ma, nie no, ale wysprzątać trzeba, maszyny wypucować i co by było widać, że tutaj jesteśmy przygotowani i musimy pokazać też, że ludzie pracowici, także ja prośbę mam do tych wszystkich towarzyszy, którzy pracują w PGR-ze, proszę o punktualne stawiennictwo w pracy i nie bycie pod wpływem, bez spożycia proszę tym razem. Naprawdę taka moja gorąca prośba. Ale Stasiu, jak to tak? Niemożliwe. Ale jak to tak, Stasiu, tak, że na trzeźwo do pracy w poniedziałek? Oszalałeś? Proszę, niemożliwe. No Jadzia to tak po cichu też swojemu mężu podszepnęła, że no na trzeźwo, chwilę wymieniając opinię, bo tak stwierdzam, że pani Jadzia faktycznie męża może mieć i to będzie pracownik PGR-u. Więc, wiesz co? Sołtys do tego mężczyzny. Józek, wiesz co? Ty może se wolne weź na poniedziałek, co jak ty nie zamierzasz tutaj norm wypełniać odpowiednich i stosować się do zaleceń, to ja ci wolne dam. Nawet załatwię ci zwolnienie lekarskie, jakby trzeba będzie. Coś się wymyśli. A Piotrek ci areszt domowy założy. Nie, w to nie mieszajcie. Ja mam tylko jedną parę kajdanek, potrzebuję ich do pracy. Dobrze, że tą jedną masz. Jeszcze jedną sprawę mam, powiedział agronom Tucki, tak miętosząc ten notatnik trzymany w rękach. Otóż przed wizytacją przyjechali do mnie pewni ludzie z miasta. No, nie można ich zaczepiać. A co to za obcy tam właśnie u ciebie siedzą w tym PG, żebyś powiedział coś więcej. Ale nie mam nic więcej do powiedzenia, bo przejęli Michale jakby to powiedzieć, na czas swojej pracy i nie mogę tam zaglądać, no jacyś miastowi, zewnętrzni. Ja tak wam powiem. Tucki, ale to co, oni w mieście hali nie mają, że aż tu przyjechali? No dajże No spokój. właśnie. A Pani poza tym na Jadziu, jakiej podstawie? Pani Jadziu, my to to dzisiaj wszystko oficjalnie, ale ja tak powiem no półoficjalnie. Kto nie chce słyszeć, ten niech nie słucha. Uszy proszę sobie zatkać, czy coś. Pani Jadziu, ja tak myślę, że oni to chyba ze służb są jacyś chyba, jakieś SB chyba. Nie podobają takie zakapiory trochę takie. Co oni robią, że tutaj kontrola od razu przyjedzie? Czemu w jednym czasie? Może to jakieś kwestie bezpieczeństwa dla tego dygnitarza, dla towarzysza Edmunda. Może sprawdzają, czy się jakieś tu opozycjonisty nie zasadzają na nich. Nie wiem, no ale mi przejęli jedną halę i teraz nie można tam wchodzić. Pilnują. Ale to wiecie, że towarzysz Edmund jak tam przyjedzie, to pierwsze co to tam pójdzie. No to może ja myślę, że jak to są ludzie z bezpieki, to i towarzysz Edmund tam bez pozwolenia nie wejdzie, albo będzie wiedział, dlaczego ta hala przejęta. W każdym razie mówię, no część PGR-u na tą chwilę jest zamknięta dla postronnych, więc jak ktoś do roboty przyjdzie, to proszę mi się tam nie kręcić, bo nieprzyjemności będę miał i ta osoba będzie miała, a chyba wszyscy tego nie chcemy, prawda sołtysie? Nie, absolutnie do poniedziałku żadnych nieprzyjemności nie przewiduję. A co tam w lesie pierdykło, sołtysie? Ktoś znowu się odzywa. Jak? W lesie pierdykło? Do poniedziałku nie ma żadnych wypadków, żadnych padniętych krów, nie chcę nawet słyszeć o żadnych problemach. Do poniedziałku mamy tylko wizytację ze stolicy
sprzątanie, dekorowanie, pieczenie ciast, chleba wiejskiego, kiełbachy, chlebem i solą będziemy witać. To jest ważne. A jakieś To tam... oddajcie Jankowi krowę. Jankowa krowa, Ja- jak i pani Jadzi. Mówiłem, obiecałem, się zajmę, to się zajmę. Są rzeczy ważne i ważniejsze. Jak ty nie chcesz, żeby żadnych wypadków było, to ludzi musi wszystkich związać i do kolorypera przytrzymać. No, Piotrek, ja wiem, że ty masz jakieś różne pomysły, ale ty się weź uspokój. Piotrek, ale ty tu jesteś w imieniu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. To Piotrek, ty tu jesteś po to, żebyś porządku i bezpieczeństwa pilnował. Prawda to czy nieprawda? Niby prawda. No niby prawda, bo ja też pojadę i Stachurskiemu co nieco powiem na twój temat i premii kwartalnej nie będzie. To co ja mam teraz każdego pilnować, bo po pijaku na kombajn nie wchodził? Kombajnem Teraz to jeden się, drugi ręki nie kombajnem będzie to miał. się pan agronom zajmie. Mi chodzi o to, żeby mi tu żadnych skarg, niespodziewanych akcji nie było, żadnych bijatyk i temu podobnych nieprzyjemności słyszeć nie chcę. Jak ktoś zamierza się narąbać, to niech się narąbie w 4 ścianach i z domu nie wychodzi. Dobrze, dobrze. No, i to Walenty, bo ja tam obrazy twoje szanuję i sztukę doceniam. Co wiesz, że on się tam wcisło się na sztuce, zna tak jak krowa na gwiazdach, ale Waluś, żebym ja cię pijanego na wsi nie widział, a już szczególnie w poniedziałek, jak mi będziesz pijany, jak mi przyjdziesz na PGR pijany, to ja do ojca zadzwonię, pamiętaj. Gdzie ja będę szedł? Daleko to jest. W domu będę siedzieć grzecznie, spokojnie. Wcześniej ganek odmaluję, pięknie będzie. Nie no, ty masz mi wystawę tu zrobić, jakieś ładne obrazy powystawiać, żeby wizytacja wiedziała, że w Chlewnikach też ludzie utalentowani mieszkają i że wieś rozwija się pełną gębą, że to jest no po prostu wieś z przewodnika po Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, tak? To jest sztandarowa wieś, przykładna, poukładana, tak jak, i tutaj wtrąca się ksiądz Antoni Lewenda, tak jak Pan Bóg przykazał. Moi drodzy, przypominam, że pomimo tych wszystkich tutaj poruszanych problemów, niedzielna msza rzeczą świętą jest. To ja jednak będę te obrazy malować. A ty, młody człowieku, my mamy ze sobą do pogadania. Tak, tak. Walenty taktycznie wycofuje się gdzieś tam na tyły. I ta piękna dziewoja też mam. Ja was w kościele rzadko tu widuję. Można powiedzieć, że wcale. I rzecz muszę na forum publicznym poruszyć, że nieprzykładne to zachowanie. Proszę księdza, ja poruszę na forum publicznym to, co by jutro, jako że jest niedziela, to odprawić mszę za to, żeby chlewiki się dobrze sprawowały przed kontrolą. O, pani Jadzia, dobre rzeczy. Msza będzie za powodzenie naszych tutaj, za powodzeniem wsi Chlewnika, ale dyspensę na poranne, wieczorne msze dam. Jakem ksiądz i duszpasterz lokalny, ale suma o 12:00, ja was tu wszystkich widzę. Tak jak dzisiaj na plebanii w Świetlicy, tak jutro na sumie was wszystkich tutaj widzę. Inaczej błogosławieństwa Bożego nie będzie. Pogniewa się Pan na te bezbożniki, a o pewnej rozpustności młodzieży kazanie o 12:00 na sumie będzie powiedziane. Ja was widzę. Może w kościele was nie widzę, ale widzę was. I boskie oczy też was widzą. Tak, I tutaj wymowne, wiesz, gromiące spojrzenie ze strony księdza Antoniego w kierunku Barioli i Walentego. Ja tylko wiesz, wszystkie te nie wychodzi. Wiesz, spojrzenia, wiesz, jakichś starszych babek i to wiesz już. Ja już się plotki szerzą. I tylko słyszycie Sodoma i Gomoria tylko. Wszyscy wszystko wiedzą. Kto jeszcze tutaj listę chce zrobić? I tutaj sołtys jakieś kartki zaczął wyciągać. Bo potrzebujemy ustalić i do takiej już rutynowej rzeczy, kto będzie dekorował, kto będzie sprzątał, kto będzie ciastka piekł. Ja to wszystko muszę mieć przygotowane, bo ja nie dopuszczę, żeby mi się tutaj chlewiki przed dygnitarzem partyjnym zbłaźniły. Dobra, kochanie, ty mnie dopisz do listy, że ja tam jakieś kwiatki mogę porobić, coś tam w sklepie mogę robić, ale sklep co ja pójdę otworzyć, bo jak ci ludzie wszyscy wyjdą, to zaraz pójdę do sklepu.
Tak, Tak dobrze. myślę, że pani Jadzia się jako pierwsza wymelduje z tej imprezy, chyba że Walenty już wyszedł. No Nie, Walenty, nie, Walenty wycofujemy się. Walenty przed wycofaniem się grzecznie dopisał się do listy, on będzie dekorował, obrazy przyniesie, na ścianach zawiesi, wszystko będzie tip-top, pięknie. A potem ucieka taktycznie, szybko się wycofuje poza zasięg wzroku księdza. Pani Jadzia jako pierwsza w takim wypadku pewnie opuści salę na zasadzie sklep trzeba otworzyć, a mąż i tak ją dopisze do listy, więc czemu nie? Piotr się Kiedy- nie dopisuje do listy, bo wiadomo, że on będzie wtedy na służbie. I kiedy opuszczacie plebanie, To wioska nie żyje. tak, kiedy opuszczacie plebanie, to Baba Jaga czeka? nie, znaczy Baba Jaga, stara Bochniakowa stoi przy płocie okalającym teren właśnie plebanii i przygląda się tym swoim creepy wzrokiem na wychodzących ludzi i widzicie jak drogą obok kościoła idzie Max, ten lekarz, którego Piotrek odwiedzał rano, żeby dać mu próbkę tej dziwnej mazi. Idzie drogą, a w rękach niesie siekierę, z której skapuje gęsta, czerwona ciecz. Idzie przed siebie. Tak, Jadzia już miała zmierzać do sklepu, nawet staruszka minęła, być może mówiąc jej dzień dobry. Zobaczyła Maxa w oddali, trzymała się, uniosła brwi, po chwili ruszyła w jego stronę. Hej, doktorku, co wy tam macie? Kiedy podchodzisz do doktora, ten tak przystaje, spogląda się na ciebie jakimś takim pustym spojrzeniem, a potem podnosi siekierę do góry i zamierza się na ciebie tą siekierą. To będę unikać. Więc poproszę cię o rzut na Other Actions, pierwszą kością i trzecią, bo z Inside Rollem. Wow! Ja się zastanawiam, czy ewentualnie moglibyśmy zrobić takie, że jak Max chciał się zamachnąć tą siekierą, to że Piotrek akurat wyszedł i na przykład by pomógł pani Jadzie, ewentualnie zasłonił ją i ją oberwał? Nie do końca, bo wprost z opisu wynika to stąd, że to się udało, ponieważ rzeczywistość w jakiś sposób przestała działać inaczej. Przestała działać poprawnie, zaczęła działać inaczej. To trzeba ograć tak, że stało się coś, co nie powinno było się wydarzyć, ale dzięki czemu to się udało. I to zostawiam na polu żurafa. Wiesz co? A może odbiję piłeczkę? Może ty mi powiedz, co się takiego stało dziwnego, że uniknęłaś śmierci o włos. No to stało się to, że lekarz się istotnie zamachnął i pani Jadzia zamarła, bo to jest dobry człowiek i on nigdy nie robił krzywdy. I on się tak zamachnął jednak, że w jednej sekundzie jakby się zamachliwał, w kolejnej sekundzie jego ostrze było już na dole. Ale pani Jadzie nie stała się żadna krzywda. Ja tak tylko patrzę na niego z niezrozumieniem, lekkim zszokowaniem, faktycznie cofnęła się o ten kroczek, bo to wyglądało jakby miał nią uderzyć, ale z jakiegoś powodu nie trafił. Z jakiegoś powodu to ostrze jakby nie przeszło przez jej ciało. Takie, hej Maksiu, obudź się, co ci się dzieje? On mija cię bez słowa i idzie dalej. Okej, myślę, że pani Jadzia pozostanie tutaj, żeby obserwować sytuację, bo jednak idzie w stronę plebanii. Nie, on idzie drogą, on mija plebanie. Aha. Jakby wracał do wsi skądś. No to ona pozostanie, poczeka sobie chyba na Piotra najbardziej. No to Piotrek jak wyszedł i zobaczył po prostu panią Jadzie tak pewnie bladą, zdziwioną. pewno jak zdziwioną. słyszeli, no to podszedł do niej i spytał się, pani Jadziu, coś się stało? Max, nasz doktor, niósł jakąś siekierę zakrwawioną. Tylko jeszcze powinnaś też Inside Rolla wykonać, żeby sprawdzić, czy to nie wpłynęło na twoją psychikę. Myślę, że ten Inside Roll jest już obniżony, ale dobra. O, nie! Trzymasz się jakoś. Pani Jadzia już niejedno w sklepie widziała. Tak, ale on wyglądał jakby chciał mnie zaatakować, tylko poszedł dalej. Nasz Max? Tak się zdziwił O. Piotrek i tak w którą stronę poszedł? Też tak zaczął się rozglądać za nim. No on A idzie tam drogą, poszedł. on idzie drogą. Tam, jeszcze No to- tego widać. No to biegnie w jego kierunku. Takie Tylko Max, weź paruchapa, bo on się coś dziwnie zachowuje. No to rzucaj, ale tak samo z Inside Rollem. Znaczy z Inside Kością. Pierwsza i trzecia. pierwsza i trzecia. Jezus Maria. Ale myślę, że z tym samym opisem co ja, wiesz, że
Udało ci się uniknąć, ale dlatego, że rzeczywistość lekko zaczęła Mam inny zachowywać pomysł. się inaczej. Tutaj dopadasz do Maxa i wiesz, albo łapiesz go za ramiona i odwracasz go do siebie, albo wiesz, zabiegasz mu drogę i stajesz przed nim i zamierasz w tym momencie, wiesz, jak kamień, bo to nie jest Max, to jest Wiktor. Wiktor, który uśmiecha się do ciebie, wiesz, takim creepy uśmiechem przypominającym ci na myśl starą bochniakową i tak wiesz, podnosi tą siekierę. Witaj, Piotrze. Dawnośmy się nie widzieli. On kurwa nie żyje, a on do ciebie gada. No to w pierwszej chwili Piotrek jest na tyle przestraszony, że jak widzi jeszcze go z tym krypim uśmiechem, jak ten ciąga siekierę, tak podąża wzrokiem za tą siekierą i tak zadział tutaj już odruch adrenalina i tak prosty sierpowy w mordę. Kiedy siekiera znosi się do ciosu, wykonujesz eleganckiego sierpowego, wiesz, lata jakiś tam bujek gdzieś tam się przydały i ląduje on na szczęce mężczyzny, który upada na drogę w kurz. Ta siekiera spada mu, wiesz, obok niego, upada obok bezwładnego ciała i już z powrotem widzisz Maxa, znajomego lekarza, który leży nieprzytomny. No to tyle dobrego, że nieprzytomny. Powoli od strony plebanii zbiegają się ludzie. Kurwa, Piotrek, co tu się dzieje? Dobiega do ciebie ten rozgorączkowany sołtys, tak... Piotrek, musimy coś zrobić, tak jeszcze nie mogło się, kurwa, dziać wtedy, kiedy zaraz ma przyjechać ten jebany dygnitarz. Już stracił w ogóle jakikolwiek, wiesz, tam oficjalny ton. Nie wiem, zabierz go. Złapał go za ramię i tak mu lekko w twarz. Takie ogarnij się, w tej chwili wizytacja jest mniej ważna. Maxowi coś odwaliło, trzeba ogarnąć sprawę. Nie, Piotrek, stop. Jak wizytacja mniej ważna? Nie ma mniej ważnej, nie ma bardziej ważnej rzeczy jak ta cholerna wizytacja. Do momentu, kiedy się nie skończy, nie ma nic ważniejszego. Weź go, zabierz, nie wiem, zamknij w pierdlu, cokolwiek, w piwnicy, przywiąż do kaloryfera tymi swoimi kajdankami. Nie interesuje mnie to, Piotrek. Ogarnij ten temat. Nie chcę widzieć takich rzeczy. Nie chcę. Nie widziałem, tego nie było. Proszę się rozejść, proszę się zająć swoimi zajęciami. Umawialiśmy się na coś, mamy listy porobione, mamy zadania do wykonania. Trzeba normy wyrobić. Do zobaczenia jutro na mszy u księdza. A tymczasem do pracy. Piotrek, rusz się. Rozejść się, proszę, tu nie ma nic do oglądania, tak? Piotrek, daj mi go do domu, zioła jakieś mam w domu, to się mu poda. Dobrze, pani Jadziu, różne ziółka. No to co, powiążę mu ręce, nie kajdankami, ale tam pewnie jakąś liną czy coś tam z gospodarstwa jakiegoś obok wzięło się taką mocną linę pewnie do podwieszania krów, czy tam świń podwieszania świń przy rzeźni, więc się wzięło, po prostu związało mu tak porządnie łapy, by nie miał możliwości nimi ruszać, też tak za plecami, by nie miał za bardzo jak się uwolnić. Bierze go w ciężki i tak niesie go, czy tam czołga jakoś do domu pani Jadzi, żeby tam go w piwnicy czy gdzieś zamknąć. Walenty może pomóc oczywiście, on gdzieś tam się czaił cały czas z Mariolką pod ręką za rogiem w bezpiecznej odległości. To teraz może podejść i powiedzieć, no to pomogę, żebyś tak Piotr sam tego typa nie niósł. No to bierz za nogi i tak go niosą. No to niesiecie bezwładne ciało Maxa. I wniesiecie go do domu pani Jadzi, tak? No chyba tak. Jakie tam pomieszczenie pani Jadzia wskazała, żeby go tam wsadzić? Dajmy go póki co, myślę, do kuchni, bo w każdym polskim domu apteczka jest w kuchni. Posadzimy go przy stole opartego o ściany, powiedzmy, bo ten go związał trochę mocno. Pani Jadzia się nie spodziewała, że on do tego aż tak mocno zwiąże. A jeszcze w międzyczasie mąż się na pewno gdzieś pokręci. Mąż ma na imię Henryk, jakby ktoś pytał też. Wzięli go, może posadzili na krześle i do tego krzesła też przywiązał, żeby nie wstał, nie zrobił nikomu krzywdy, nie uwolnił się. Ty to, Piotr, to stanowczy jesteś. No i dobra, znajdzie się jakieś... Jeszcze by wstał, nóż jakoś dorwał, rozciął linę i zrobił pani krzywdę, albo pani mężu, czy komukolwiek innemu. Zimne w takich przypadkach. Jak przywiązujesz tego nieszczęśnika do krzesła, to masz wrażenie, że
jest jakiś wyjątkowo taki gorący, jakby miał gorączkę. No to przykłada tak rękę do czoła, sprawdza temperaturę. No faktycznie, Jest jakby był chory, nie? Jakby miał gorączkę. Pani Jadziu, No ma to- pani termometr? Zawsze jest termometr w domu. Masz. Taka typowa rtęciówka. No to pod pachę mu tam jakoś go wbija, żeby sprawdzić temperaturę. Ale w międzyczasie Jadzia i tak mu znajdzie zioło jakieś trzeźwiące, więc się poda mu, czy to jakiś specjalny, wiesz, typowy preparat, żeby pijanego otrzeźwić, czy legendarnego amola się lekko nasączy chusteczka i się mu przyłoży pod nos. Robisz tam te swoje zabiegi mające na Mhm. celu ocucić tego nieprzytomnego. No i w końcu po dłuższej chwili on Max! się... Pani Jadzia? Piotrek? Dobra, poznaje nas. Jest dobrze. Dobra, jest dobrze. Walenty? Max, pamiętasz, co zaszło przed chwilą? Jak się w ogóle to się stało? Pamiętam, Znalazłeś? że badałem pod mikroskopem po twoją próbkę. Potem, nie wiem, chyba źle się poczułem. Chciało mi się Piotrek, spać. rozwiąż go. No widząc, że zachowuje się normalnie, to rozwiązał. Tak, ale... Ała, czego jestem związany? Byłeś środkiem drogi z kosą zakrwawioną. Kosą? I chciałeś Przed zamachnąć się siekierą. na... No, słuchaj, kobieta, kosa, siekiera, drzewiec, ostrze. Chodziłeś z siekierą, najpierw chciałeś się na Siekierą? panią Jadzie zamachnąć, a potem na mnie. Że ja? Na panią Jadzie? Na ciebie, Piotr? Leży w rogu, twoje. Myślisz, że dlaczego cię szczęka boli? A czyja to krew? Nie wiem. Nie mamy Że się pojęcia. przylas. Przyszedłeś taki, nie wiemy skąd. I w sumie liczyliśmy, że ty nam powiesz, skąd ta krew jest. Ale ja nie wiem. Ja nie pamiętam. Ja się źle czułem. Tak mi się wydaje. Pamiętam ciemność. A co żeś w tej mazi niby wypatrzył, jakże się patrzył pod mikroskopem? To dziwne, ale ona to żyje. To się Żyje? rusza. Żyje? Że robactwo, czy co? Nie wiem, jak to wytłumaczyć. Coś jak pantofelek, ameba, lekcje biologii, pierwotniak. Kojarzysz? No takie rusza się, żyje. Taka galaretka, co się rusza. Ja zwariowałem, Piotrek, ale to szeptało, Szeptało? mówiło do mnie coś. Tak, ja wiem, ja brzmiałem jak wariat, ale to mówiło do mnie. Ty się może To napij. mówiło. Został mu podsunięty kieliszek, bo przecież tak. czym innym uleczyć się. Drżącą ręką tak złapał i tak, wiesz, Mhm. wychylił. Na Boga kocham, Piotrek. Kurwa, patrz na mnie. Mówię ci, że to do mnie mówiło. Tak, wiesz, delikatnie kładzie mu tak rękę na ramieniu i takie okej, Max, mówiło to do ciebie, wierzę ci. Co ci mówiło? Mówiło mi, jak się patrzy się na ciebie i tak jak się patrzysz w jego oczy, to widzisz, jak one tak na chwilę takim zieloną poświatą się zaświeciły i tak mówiło mi, wiesz, i złapie cię tak za szyję i zaczyna dusić, takim nienawistnym spojrzeniem ci się przygląda. Wiesz, tak łapie go i odciąga od ciebie, wiadomo. No, Wiesz. ja łapię za miotłę i go po głowie. Jeśli go nie puszcza, no to wiadomo, jak go nie puszcza, no to kopniaka mu puszcza w krocze, żeby puścił. Dobrze, no to oboje daj other actions. Jedną czy dwie mogę, bo Jezu. mam wszystko stawione w boju milicjant. No, możesz zjemy. Dlaczego? Pani Jadzia zamachnęła się miotłą i po prostu na plecach Maxa złamała Aha. tą miotłę, trzonek się złamał, miotła, wiesz, poleciała na ziemię. Może. Ale jeszcze insighta zrób też, Piotrku, bo znowu miałeś 6. Przez chwilę wydawało ci się, że znowu miałeś wrażenie, że widzisz twarz Wiktora wykrzywioną w nienawistnym grymasie, kiedy rzucił ci się z palcami do gardła, ale udaje ci się na tyle szybko zareagować, że wiesz, gwałtownie wysuwasz zgięte kolano przed siebie i trafiasz nieszczęśnika prosto w krocze, który, wiesz, ból przeszywa jego całe ciało, widać układ nerwowy działa nadal tak jak powinien, bo mężczyzna, wiesz, momentalnie, wiesz, i pada na ziemię, zwijając się z bólu, nie? Piotrek, No, to chyba Piotrek trzeba nie- będzie nie- go zamknąć. Piotrek nie czeka, po prostu tam partery go tam sprowadza i unieruchamia go, żeby nie mógł nagle wstać, rzucić się na kogoś. Jeszcze jakąś tam dźwignią go unieruchamia albo od razu wiąże. Mówię, trzeba go chyba zamknąć w tej waszej rezydówie w mieście. Tak trzeba będzie tutaj
Coś Bo jak jest się bardzo tak nie rzuca tak. na ludzi, to tak nie może być, szczególnie, że sołtys to chorobę dostanie, jak zobaczy coś takiego. Walenty, ty masz prawo jazdy? Oczywiście, że ma. Ale to nie macie samochodu. Ale No. przecież on ma starego Trabanta, sam mówiłeś. A, faktycznie. Możliwe, że tak było. Nie pamiętam już. Mówię, że jeżdżę albo rowerkiem, albo starym Trabantem, że mam jedno i drugie. Aha. No to faktycznie masz Trabanta. No to wy takie Walenty, będziesz kierowcą, ja pilnuję, żeby ten nie wariował w trakcie drogi. To co, no to Walenty przejmuje klucze, pomaga zapakować delikwenta jeszcze do auta i zostaje szoferem. No tam Max jest związany i zdakneblowany, aby nie gryźć też na wszelki wypadek, bo to tam cholera wie, co mu nagle nie strzeli do głowy, skoro wszystko było okej, nagle rzucił mu się do gardła, ale cały czas tak myśli o tym, że czemu kurwa ciągle mu się Wiktor pojawia przed oczami? Czemu ci Co się... tu się za przeproszeniem dzieje? Czemu ta sprawa mu się przypomina akurat Wiesz teraz? co, możesz, jeżeli chcesz sobie jakieś takie rzeczy przypomnieć, możesz rzucić sam Insight Roll, ale ryzykujesz, że wiesz, że ci podniesie się poziom. Ryzykuję. No cóż. Zaczynasz o tym Zwariuję. myśleć. Zaczynasz o tym myśleć wszystkim. Dlaczego ciągle widzisz Wiktora? Więc 2 lata temu, kiedy świeżo objąłeś stanowisko, akurat po szkoleniu w szkółce milicyjnej, objąłeś tutaj stanowisko w Kopydłowie, prowadziłeś sprawę zaginięcia syna starej bochniakowej Wiktora. Znaliście się z czasów szkolnych. Niestety byłeś tym dzieciakiem, które powiedzmy należało do grona łobuzów lokalnych, a Wiktor był spokojnym, nieco zahukanym dzieckiem, które łatwo stało się łupem bandy wyrostków, do której należałeś. No powiedzmy, że nigdy między wami jakiejś specjalnej komitywy nie było. Później oczywiście, jak trochę podrośliście, to wam te szczeniackie wybryki pozostały, ale Wiktor zawsze trzymał się z daleka od waszego towarzystwa. Grób Wiktora znaleziono w lesie, martwego. Przyczyna śmierci do tej pory nie została wyjaśniona. I nic więcej sobie nie przypomina, tylko to, tak? Znaleziono Wiktora w lesie, ale znaleziono go w prymitywnym grobie. Jak tak myślisz nad tym, to masz niejasne przeczucie, że miejsce katastrofy tego Sputnika, tak to nazwijmy, znajdowało się prawdopodobnie w bezpośredniej sąsiedztwie miejsca, w którym onegdaj znaleziono ciało Wiktora Bochniaka. Czy to ma jakieś znaczenie? Jakaś cząstka ciebie, która do tej pory nie wierzyła w żadne irracjonalne, nierzeczywiste rzeczy, zaczyna ci szeptać gdzieś w twoim wewnętrznym dialogu, że coś tu wykracza poza rozumowanie jakby takie przyziemne, logiczne. No to Piotrek sobie Czujesz gdzieś pod skórą, że to może mieć jakiś wpływ. Piotrek postanawia więc, że skoro i tak będzie na komendzie, w poniedziałek na pewno też będzie na służbie, to on sobie do akt sprawy zajrzy, czy te miejsca na pewno się pokrywają, bo coś mu tutaj tak śmierdzi, jak nie prano od tygodnia skarpetki. Jedziecie do Kopydłowa. No jedziemy. Trzeba w końcu dostarczyć wariata do celi. Gdzieś na trasie z naprzeciwka pędzi czarna Wołga. O kurwa, Roscy nas gonią. Jest, naprzeciwko. Jedzie praktycznie na czołówkę. No to Walenty starałby się tego jednak zderzenia czołowego uniknąć. Gdzieś tam by przeorał tego biednego starego gruchotka po jakimś rowie lub innym poboczu. Dawaj do dechy. Wymień ich jakoś do cholery. Rzuć mi na Other Actions, tylko 2 kostki, nie? Pierw. No bo to twój samochód, umiesz go prowadzić, więc... W sensie, ale to nie jest przecież samochód Walentego, tylko mój. No ale to Walenty go prowadził? Tak, No. Walenty go prowadzi. Piotrek Ale- pilnuje Maxa, żeby nic nie zrobił w trakcie tutaj, żeby też sam se w głowę nie pierdyknął w amoku ani nic. Walenty prowadzi. Walenty prowadzi, no i żeby zjechać z drogi rozpędzonej Wołdze, no wpada na pobocze, no i trochę zahacza o wystające z pobocza jakieś krzaczory, więc tak zupełnie bez szwanku to trabancik z tego nie wychodzi i pewne głębokie rysy na lakierze po prawej stronie się pojawią przez całą długość auta. Wołga was mija rozpędzona i nawet za bardzo nie hamuje. I jedzie gdzieś tam, mija was i jedzie gdzieś dalej w kierunku Chlewników, pewnie w kierunku PGR-u.
Pojebało ich już do reszty, nie dość, że z miastowi jeszcze Ruscy, to jeszcze by nas pozabijali. Ja to się jak najprędzej chyba z tej wiochy wyprowadzę, bo to, co tu się dzieje, to ja nie wiem. No ale stara się wyjechać tym trabancikiem biednym z tego rowu i z powrotem na drogę. On chce jak najszybciej załatwić, co ma załatwić. Piotrek w ogóle też się pyta Walentego, czy wszystko tam mu w porządku, bo ten nagły manewr mimo wszystko był dość ostry, więc czy sobie tam jakieś krzywdy nie zrobił biedny artysta. Nie takie imprezy się przeżywało. Nie takie No to jedziemy dalej. robiło. No to jedziemy dalej, ale... Dojeżdżacie? Czy była możliwość, żeby on numery rejestracyjne jeszcze dla ostrzeg zapamiętał? Tak, jasne. Dobra. Potem sprawdzimy, czy to jest ta sama wołga, co nam się po wsi cały czas kręci, czy to coś innego jednak. Dojeżdżacie do Kopydłowa, dojeżdżacie pod posterunek milicji. Dzisiaj zamknięte, no bo sobota. Nie no, ktoś na służbie musi być zawsze. Powiedzmy, że ta służba jest taka... Niby jakiś dyżurny milicjant jest, ale różnie z tym bywa. No to wszedł do środka. Karteczka. W razie nagłych wypadków szukać dyżurnego pod adresem takim a takim. Tak. A tam, jeśli tam był, to od razu tak, tu takie, dawaj otwieraj cele, Janek. Natychmiast. A co się stało, Piotrek? I tak, wiesz, rzuca ci kluczyki, nie? A co się Tak stało? wiesz, złapał. Mamy wariata, który tutaj mało co by ludzi nie pozabijał. Wariata? O, to widzę, że wesoło tam macie w tych chlewnikach. Ej, tylko mi bez taki. Tak wiesz, zabiera Maxa do celi. A to w ogóle słyszałem, że tam jakaś ostra impreza będzie u was w poniedziałek. A weź nawet nic nie mów. Stary chodzi nabuzowany, znaczy chodził nabuzowany od wczoraj. Dzisiaj wpadł na chwilę, zjebał, kazał się na poniedziałek naszykować. Co to ma u was być? Wizytacja kogoś z partii. Party? Gruba sprawa. Gruba sprawa, jeszcze jacyś wariaci wam się uaktywniają. No nie zazdroszczę ci, Piotruś, nie zazdroszczę. No cóż, widać stres różnie działa na ludzi. O, znaczy nie stresuj tam, słyszałem, że ty dobre rzeczy tam na odstresowanie masz. To... Ja sobie poradzę, o mnie to ty się nie martw. Dobra. Lepiej pilnuj własnego nosa, bo czy przypadkiem żona ci tam na bok nie skacze znowu. Spierdalaj, powiedział. Ja przynajmniej mam żonę. Chyba utrzymankę. No i dobra. Zamknęliście pacjenta w celi. Sprawdziłeś dobrze, czy na pewno zamki pozamykane. No i co? Myślę, że chyba, że jeszcze jakieś chcecie, nie wiem, rozmowy ze sobą potoczyć, bo już jest blisko północy, więc nie ma sensu kolejnych chyba scen. Nie, już. chyba nie ma sensu. Chyba, że jeszcze tutaj reszta chce coś powiedzieć. Bo na pewno wrócili potem do chlebników. Mhm. Może jakieś plany na to, co chcecie dalej robić? Na pewno trzeba to będzie obgadać wieczorem, ale to myślę, że obgadamy przy kolejnej sesji po prostu. Z naszej strony się sprzątnęło po tym, jak Maxa zabrali, to nie wiem, Mariolka mogła herbaty dostać od Jadzi, ale jednak Jadzia poszła w sklepie tworzyć, no bo wypada, żeby interes się kręcił, więc z mojej strony wiele nie będzie. Tylko słucha jakichś plotek, co o tym Maxie ewentualnie mogło powiedzieć, no bo jednak pół wioski to widziało. No, Walenty po przyjeździe to by głosował za tym, żeby iść poszukać, kto był ofiarą tej zakrwawionej siekiery przede wszystkim, że przydałoby się znaleźć. No i to jest bardzo dobry pomysł. W trakcie drogi to Piotrek jeszcze tam narzekał na tą całą sytuację i zastanawiał się, co tutaj się stało z tym wszystkim, że Maxowi tak odwaliło, czy to faktycznie wina tego dziwnego czegoś, tej ameby, czy czegokolwiek tam było, no bo podwaliło mu, kiedy dał mu to do zbadania, więc może to jest jakoś powiązane, czy coś. I że kiedy znajdą ofiarę, czy to będzie niezależnie, czy to zwierzę, czy człowiek, to warto będzie przejść się do gabinetu Maxa i po prostu sprawdzić, czy nawet jego notatki jakieś związane z tym badaniem i czy to coś dalej tam jest, czy nie zostało zabrane przez kogoś. Na przykład ludzi z Wału. Raczej, czy nie wlazło mu do gardła, nie przejęło mu kontrolę nad mózgiem, ale to już mówię off-game jako gracz. No tak, na przykład. Dlatego w ogóle warto właśnie będzie sprawdzić, czy po prostu to dalej tam jest. No dobra, to mamy mniej więcej tu do zrobienia. Jakieś słowa podsumowania na koniec dzisiejszej sesji? Powiedzmy feedback. To miała być komedia. Co? Jestem bardzo ciekawa, co będzie dalej. No, w sumie tak. Bawiłam się świetnie. A reszta? Nie no, było super moim zdaniem. Jest spoko. Matsu, mało się udzielałaś, jak się bawiłeś.
Matsu, masz wyciszenie. Też wyciszona. Dobrze wiedzieć. Pierwszy RPG, ja nie wiem, ja się boję jeszcze, więc... Aha, to jest twój pierwsza sesja, tak? Ja nigdy nic nie próbowałam, to wszystko przez jest. Ja nic nie wiem. Nie, ani trochę. Tak jak Mariola. Okej. Ale jakoś przeżyłem pierwszą część babskiej apokalipsy, jak wychodzi będzie jeszcze przynajmniej jedna. Będzie tylko gorzej. Przynajmniej. Przynajmniej jedna, tak mi się wydaje. Przynajmniej Ja myślę, że już się nie- rozbija na 4. Mówisz, że na 4? Ja i Olszyn to jeszcze się rozkręcimy. Prawda, Olszyn? Ja tam zawsze. Ja się jako Walenty bawię po prostu świetnie. Ja jako Ale Piotrek dziwi- tak samo. Dziwię się, że Walenty nie stwierdził, że skoro to wszystko jest wina tej zielonej mazi, to chodźmy jej poszukać. Mam taki plan na później, ale stwierdziłam, że na razie nie będę tego robić. Zrobimy to po sprawdzeniu gabinetu. Jeśli będzie to dalej lub nie. Mhm. Moją pierwszą myślą było, że powinni kogoś związać, natrzeć go tym zielonym i sprawdzić, czy się powtórzy jak z Maxem. W sumie to jest dobry pomysł. Milicjant chyba powinien zaprzeczyć, wiesz? To mówi jako ja, a nie jako Piotrek. No ale teoretycznie. No dobra, misie. Północ, to myślę, że się żegnamy. Dziękujemy widzom, którzy nas oglądali. Tak, dziękujemy wszystkim tutaj obecnym, którzy się pojawili. Dziękuję za wszystkie followki na Twitchu. Fajnie było. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście. Tak, mam nadzieję, że dobrze wam się słuchało. Jak coś, to ten zapis jeszcze będzie wisiał na pewno długo na Twitchu, bo mam Prime'a wykupionego, więc to tam ze 2 miesiące spokojnie powisi, a ja sobie go zarchiwizuję i kiedyś tam na YouTube'a trafi na pewno. Pewnie później niż prędzej, znając swój backlog w pracy montażowej. Kończ krakowską enigmę! Tak, szczególnie, że jeszcze kończę krakowską Enigmę montować, całe jeszcze 3 części mi zostało do opublikowania. Bardzo było mi fajnie prowadzić dla full babskiego składu. Jakoś dałem radę, chociaż też się bałem jak to będzie, ale wyszło wydaje mi się spoko. Dziękuję wam graczki drogie za udział w dzisiejszej sesji. Fajnie, że cieszę się, że się dobrze bawiłyście. Gdzieś tam się My zmówimy. dziękujemy za prowadzenie. Tak, też się cieszę, że udało mi się poprowadzić tę sesję, więc proszę śledzić moje socjalki. Jak coś, to link do Patronite'a macie na layoutie widocznym, możecie mnie wesprzeć, jeśli czujecie taką chęć, ewentualnie potrzeby, oczywiście się nie obrażę. Warto wspierać twórców, których lubicie i pracę, których chcecie doceniać, żeby mogli dla was tworzyć więcej i ewentualnie też lepiej w związku z tym. No, życzę dobrej nocy, żeby nie przedłużać i zapraszam na inne swoje streamy. A już dzisiaj kończymy. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam serdecznie i do zobaczyska. Hej! Jeżeli spodobało ci się, drogi słuchaczu, to co robię, zapraszam do odwiedzenia swoich mediów społecznościowych: YouTube, Facebook, Twitch, Instagram. Wszędzie znajdziecie mnie wpisując w wyszukiwarce żuraw.pl. Linki w opisie każdego odcinka.